Jesteście wyciszeni, jakbyście chcieli coś powiedzieć, to można. Chociaż nie wiem, czy się nie będzie przebijać przez ten live tą czołówkę. Ale jak skończy, to z powrotem będziecie włączeni. Ja tam powiem tylko tyle. Dzisiaj jest środa, nawet nie wiem kiedy to minęło w tym tygodniu. Ciekawe, czy to przebija. Myślę, że to przebija, ale wchodzimy. Słuchajcie, dzień dobry wszystkim. Witamy. Witamy po problemach technicznych, ale było zabawnie. Było zabawnie, chcieliśmy przedobrzyć, no i wyszło jak zwykle. Natomiast myślę, że słychać nas dobrze i widać. Dajcie znać. Ja tutaj sobie podejrzę czat, mamy taką możliwość. No i przejdziemy powoli sobie, jeżeli potwierdzicie, że nas słychać i widać. To może ja też powiem coś i Maciek niech coś powie, żeby było, że wszyscy Jestem, mówię, słyszalni. też mam podgląd na czat, który jest, już się tego człowiek nauczył po ostatnich live'ach. Tak, jest nieźle. Dobrze. I sobie powoli jeszcze moment tutaj wyświetliłem, ale to za moment zgaśnie. A więc witamy wszystkich. Dzisiaj, tak jak widzicie, w składzie 3-osobowym. Widzę, że potwierdziliście, że wszystko słychać, widać. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze do nas dołączy. Myślę, że to zachowamy na następny live i na następny tydzień. No i myślę, że też nabierzemy doświadczenia technicznego, jak robić live'y w większym gronie, bo do tej pory najczęściej wszyscy robili albo 2-osobowe, albo były to tworzenia. My próbujemy robić coś nowego, co jest niespotykane chyba jeszcze w Polsce. Zobaczymy, jak nam będzie to wychodzić. No, ostatnio byłem u Majka Satoshi i tam było 4 osoby. 4, dobrze. No ale nie ma tego za dużo. Zobaczymy też, czy na Twitterze to będzie szło. Muszę zobaczyć ten podgląd, bo na YouTubie to widzisz. To lecimy od razu na Twitter też? Tak, wiesz co, ja tam ustawiłem ten Twitter, ale nie wiem, czy to leci, czy to się nagrywa. To pozdrawiamy Twitter. A to ja zerknę, zobaczę od razu. To możesz zobaczyć. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy będziesz miał, bo to podejrzewam, że będzie pewnie na moim tym Twitterze. No ale to u ciebie zerknę. No zobacz, tak, no możesz zobaczyć, jak to leci, tak. Wiesz co, ja musiałbym tam wejść na tego Blue i tak dalej. No jest, widzę. Jest na Twitterze? Tak. No i super, no i Witamy Twitter. I taki miał być zamysł, czyli jak gdyby to działa. No to jest, słuchajcie, to ja podaję dalej, żeby też u mnie było. No to możecie to podawać, a ja będę powoli, słuchajcie, przechodził do dyskusji. Będę rzucał na ekran różnego rodzaju pytania, które przygotowaliśmy. Chciałbym, żebyśmy pokrótce na każde z pytań postarali się odpowiedzieć, przekazać słuchaczom, jak mniej więcej to widzimy, opowiedzieć, co nas czeka, jakie są nasze tutaj opinie. Trochę dzisiaj będzie takiego wróżenia. Szklana kula. Szklana kula, dosyć ciekawego, czyli powiemy sobie, co nas czeka w najbliższych miesiącach. W dużej mierze będziemy mówić o Rosji, troszeczkę zahaczymy o wojnę obecną, która się toczy, ale też powiemy sobie na temat tego, co się dzieje na giełdach i też powiemy, co z tą ropą i czego można się spodziewać, bo tak jak widzicie, no dzisiaj był dzień idealny, tak jak piątek Amerykanie trochę popsuli, natomiast no dzisiaj był idealny dzień do shortowania, ja już wyszedłem z tych shortów, bo nie chciałem się tutaj stresować podczas nagrywania, no ale można było Jesteś do przodu zarobić, tak. No mogłem jeszcze lepiej, tak, bo mogłem jeszcze przetrzymać ale zamknąłem w piątek pozycję, dzisiaj otwierałem jeszcze raz i na dosyć niskich, a więc tam te kilka procent na tej ropie i na tym gazie dało się zarobić.
człowiek renesansu. No właśnie, za dużo Tu tego. Ja muszę iść kanały, na tu emeryturę. Ja ten. sobie powiedziałem, że mając 50 lat, to przechodzę już na żadnej pracy dorywczej, żadnych projektów informatycznych, żadnej giełdy, tak, tylko spokój i cisza. I hobby. Twitter, i YouTube, I hobby. i wywiady, i cały dzień w Tak, na tym. temat Tak. tutaj Rosji, tak, i może z tą Białorusią się zainteresuję, bo coraz więcej. Powiem szczerze, miałem plan, że przejdę na emeryturę w wieku lat 45, ale pandemie i inne rzeczy Ale wszystko wiesz, wywaliły w powietrze. możliwości miałeś, tak, no ja tutaj Że jakie? większe możliwości miałeś jako wojskowy, tak. Coś ty, przecież jak ja odszedłem z armii, Wiem. nie ma No, czym ale mówić. ogólnie No to tak, wy sobie mówcie, tu za 3 lata, tu za 5, a ja jeszcze ile? Ze A 3. ty jesteś młody, całe życie przed tobą, wiesz. Słuchaj, tyle tak, czasu, bo co ty rodzina- jeszcze masz, to możemy tylko pozazdrościć. Dobra, słuchajcie, przejdźmy, bo zaraz będą wszyscy pisać, że tutaj sobie jakieś kółko No ale to wzajemnej miało być adoracji takie zrobiliśmy. miało być luźniejsze dzisiaj. Takie No pewnie tematyczne. będzie luźniejsze, no jak widzisz, zawsze jak się spotykamy, to jest luźno. A i tutaj to ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak słuchacze nam zarzucali, tak? Nie wiem, chyba Mateusz do ciebie i do mnie nawzajem, że sobie kradniemy, tak? I że się nie znamy. Tak. To było mocno śmieszne, tak. Oj. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do pierwszego pytania i zaczynamy dosyć poważnie, bo tak jak wiecie, no zima się kończy. Tak? No według Rosji to się skończyła, nie? 1 marca chyba. No tak. Bo według- oni to mają, czyli Trochę co inaczej. z zimową ofensywą zamieni się w ewentualnie wiosenną ofensywę, no bo zimy nie ma. No. No tak, ale jak wy oceniacie? Ofensywy zbytnio też nie. Jak wy oceniacie? Miała być Ani zimy, wielka, ani ofensywy. wielka ofensywa. Mówiono nawet o następnej fali tej mobilizacji. Ofensywy wielkiej nie widziałem, chociaż no niektórzy twierdzili, że to, co widzieliśmy, było wielką ofensywą. Na pewno było krwawo, no bo jednak wiele osób zginęło i zarówno po stronie tej ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej. No niemniej te odwody rosyjskie cały czas nie były użyte. Również oczywiście ukraińskie nie były w dużej mierze użyte. No natomiast no dzisiaj na Ukrainie, podobnie jak u nas, no dosyć ciepło jest, tak? Jesteśmy mocno na plusie. Możemy sobie sprawdzić, no ale chyba sprawdzałem, tam było +10, a w nocy też będzie na plusie. No i wydaje się, że czołgi jeszcze, nie wiem, 2 dni temu nie tonęły w błocie, no ale już myślę, że dzisiaj, A jutro dzisiaj będą tonąć. jakaś pierwsza nieznana nikomu armia pancerna swoimi siłami próbowała w kierunku na Kupiańsk wyprowadzić jakieś uderzenie, czyli z północno-wschodniej części frontu. No i tak jakoś zapomnieli wziąć rurki oddechowe w to błoto do czołgów. To ja chyba matki widziałem takie wystarczało. wideo, że jak są gąsienice, to tych gąsienic nie było i tylko takie góry, nie? Tych czołgów, no to fajnie. No i Jeżeli to miała być widzieliście ofensywa te zimowa, filmiki, to ale widzieliście te filmiki z okopów, nie? Że woda Tak. po kolana prawie, nie? No to nie jest sympatyczne. i największym w tej chwili trzebiącym szeregi obrońców ukraińskich jest paradoksalnie błoto i deszcz i choroby przeziębieniowe. Stopa z tym związane. okopowa też na Też. pewno, nie? No, niestety. Tak naprawdę spodnie od OP1 są w tej chwili tam w cenie. Tudzież No ale scenografia. jak myślicie, czy będziemy czekać do maja z następnymi jakimiś rajdami? No bo tak by wynikało. Ja myślę, że oni mają taką przewagę, Rosjanie, samej piechoty, którą używają w różnych warunkach, nie bacząc na to, czy idzie z nimi sprzęt jakiś ciężki, że dalej będą próbować. No, będzie tak zauważalne. Ale nie bardziej będzie to takie, wiesz, takie wow, nie? Że czołgi, Nie. samoloty, coś tamten. Nie tu i nie teraz. Bo ja mogę się Raczej. tyle wypowiedzieć, co obejrzę u Maćka na kanale i u innych youtuberów, więc mnie tematy wojskowe to no, aż głupio się wypowiadać, bo nie mam z tym nic wspólnego, nie? Więc Ale ty się z tego ciesz. Nie musisz sobie tym głowy zawracać. nie mam problemu z tym. Podział zadań. Okej, słuchajcie, tam jeszcze może Marcin potem wpadnie, zobaczymy, bo kończy pracę. Jak wpadnie, to pewnie Martin, no dołączy. dzisiaj go też próbowałem wywołać, wiesz- ale był zajęty. Nie, mówił mi, że spoko, tylko że do 19 ma pracę. Ja miałem nie mówić, gdzie pracuje, więc nie będę mówił. Ja wiem, gdzie on pracuje, więc też Że tego ty nie wiesz. powiem.
No, ale zajęty musiał być. Ale jest faktycznie zajęty, no i jakby ktoś wiedział, no to by też zrozumiał. Myślę, że może koło 20 w ten wpadnie, to ja mu wyślę jeszcze raz tego update linka i wtedy pewnie jeszcze wrócimy do tych tematów wojskowych. No ale obstawiasz, rozumiem, Maćku, że oni będą teraz próbowali, że tak Czyli- powiem, skrwawiać tą piechotę, tak? Czyli będzie Tak, taka uderzenia wojna jakie będą przede bez... wszystkim Mhm. artyleria taka jak jest, drony tak jak się uda i lekka piechota w tym błotku będzie się poruszać, a cała reszta raczej będzie czekała na zakończenie Rasputicy. Mhm. No okej, no to ciekawe Rosjanom by było. znowu okienko Mhm. pogodowe uciekło jak gdyby. No uciekło, tak wiesz. Bo o tak 2 naprawdę miesiące. nie było tych mrozów, nie? W tym roku tak za bardzo. Jeżeli Aż tak nie było czekali, nigdy. jeżeli czekali na mrozy, no to się nie doczekali chyba, nie? No czekali i taki był pomysł. Znaczy ja tam kiedyś z Markiem miałem dyskusję na ten temat i oboje twierdziliśmy, że to będzie problem. I była dyskusja, kiedy te mrozy nadejdą. Natomiast jak kiedyś pamiętasz, Maćku, pisałem jeszcze chyba koniec grudnia, że mogą Rosjanie się przeliczyć odnośnie tych mrozów. No i okazało się, że Tak to się ocieplenie klimatu chyba jest realne, bo tych mrozów Słuchajcie, jednak jedna nie było. rzecz, jaka też w tym momencie obydwu stronom może przeszkadzać. Paradoksalnie, tak jak opony mają bieżnik, tak gąsienice też się zużywają. I jeżeli tak zwane grzebienie na gąsienicach są już słabe, to nawet ten najlepszy do poruszania w błotnistym terenie układ, jakim jest gąsienica, też ma kłopot i się ślizga. Więc jeżeli coś jest, co wjechało stare, zużyte i już nie ma się czym zahaczyć o grunt, też słabo w tym błocie. Słuchajcie, podejrzałem faktycznie ten Twitter, no i to leci na tym Twitterze. Tak, tylko ja że... już udostępniłem, Mhm, więc tak. Dokładnie. ale to jest coś, czego chyba jeszcze na polskim Twitterze nie było. Chyba nie, bo to jest, wiesz co, wydaje mi się, że z tą wersją właśnie tą Blue dodali, tylko że ja tam widziałem, że jest możliwość znaczy ustawienia takiego skedulera, takiego planu, natomiast no tutaj nie ma takiej możliwości, a więc no to jest też ciekawe, jak to działa. Natomiast widziałem, że na YouTubie jest ta jakość tego lepsza, więc jeżeli ktoś ogląda na YouTubie albo na Twitterze, to myślę, że na YouTubie będzie miał Lepsza jakość. kompresja jest jakby. Tak mi się wydaje. Ale na Twitterze mają przewagę taką, że można zminimalizować i słuchać jako podcastu. A na YouTubie bez tam premium, no to gasisz ekran i wyłączacie, nie? Więc dla pracujących... Nie wiem, nie Aha. używam YouTube'a Premium. Widzisz. No możliwe. Możesz mieć rację, więc jeżeli odsłuchać, to może faktycznie. Możesz mieć rację. Słuchajcie, następne pytanie, które tutaj często się pojawia, no to ostatnio, słuchajcie, mieliśmy coś takiego jak prywatne armie. Tak. Co na ten temat sądzicie? Czy to się może Maciek sprawdzi? to Nie może sprawdzi? Tytułem wstępu powiem tak. No więc jeżeli przyjąć, że grupa Wagnera jest prywatną armią, a Prigorzyn ostatnio w wypowiedzi, jaką dało się zobaczyć, jeżeli to nie był deepfake, to on teraz coś zaczyna mówić o tym, że zaczyna swojej najlepszej armii świata, jaką jest grupa Wagnera, chciałby teraz jeszcze w to włożyć odpowiednią ideologię. Nie wiem, albo boję się myśleć, o jaką ideologię mogłoby chodzić, no ale najwidoczniej chce sobie zbudować armię swoich janczarów. Tak bym to nazwał. No ale dobrze. Teraz... Ale Maciek, ale przecież było tak, że on ma już bana na werbowanie w więzieniach, nie? Tak. No i teraz zrobił we wszystkich większych miastach Rosji biura werbunkowe swoje. Aha, okej, bo myślałem, że po prostu mu odcinają całkowicie źródełko i to będzie już tylko, wiesz... Odcięli mu źródełko tych, którzy mieli, że tak powiem, zaszytą wolę walki od razu w postaci dostaw z więzień. No ale teraz tam rekrutuje, chyba, nie? armia tam rekrutuje w tej chwili. Natomiast no, on musiał się otworzyć na normalnym rynku pracy, tak bym to powiedział. W dużych miastach mu nie wróżę przyszłości, ale na głubince miałby większe szanse,
bo są te miejsca, gdzie wyrwanie się poprzez jakąkolwiek formę służby mundurowej, nawet w wypadku prywatnej, jest jedyną formą ucieczki do lepszego świata. Może nie na długo, ale jednak. No dobra, ale powiedzcie mi, jeżeli Szojgu i Gerasimow mu odetną dostawy uzbrojenia, amunicji i tak dalej, no To to jest ważne. co on zrobi? Bo ludzie, no okej, on sobie powerbuje, naobiecuje im i tak im nie zapłaci, bo nie będzie komu. Ale co z amunicją, nie? Ale czekaj, po kolei z tym płaceniem. Weź pod No. uwagę, on dostał w ramach wynagrodzenia za różne rzeczy w Afryce Mhm. koncesję, kontroluje wydobycie, kontroluje transport pewnych rzeczy i na tym sympatycznie bardzo zarabia i na Mhm. pewne rzeczy go mimo wszystko będzie stać. Natomiast w normalnym kraju demokratycznym byłaby jakaś forma umowy, zlecenie pomiędzy zleceniodawcą, jakim jest rząd, ministerstwo, a firmą wykonawczą i na przykład tam byłoby zapisane, że w związku z tym zaopatrzenie będzie po stronie armii wydawane, no ale to jakieś tam zakresy od do powinny być. Mhm. Wątpię, żeby tutaj były jakiekolwiek papiery na ten temat pomiędzy nim a armią i dlatego sobie szef sztabu armii Gerasimow razem z ministrem pozwalają na to, żeby mieć focha, na to, żeby dawać mu amunicję, która jest bardziej potrzebna ich oddziałom, które no, jakby to powiedzieć, stoją o wiele wyżej, jeżeli chodzi o hierarchię zaopatrzenia. Z Markiem Meissnerem już wspominaliśmy o tym, że były sytuacje takie, że po prostu było kradzione zaopatrzenie przez raz, że pomiędzy poszczególnymi pododdziałami rosyjskimi, a potem jeszcze potrafili Wagnerowcy wpaść, będąc lepiej zorganizowani i zabrać wszystko, co dany batalion armii rosyjskiej miał. Więc I to jest wesoło. świetne przejście do pytania, po co prywatna armia w Rosji? Jeżeli Oczywiście. będzie jakieś źródło dochodu, no to najprawdopodobniej ci, którzy będą lepiej zorganizowani i większą siłę przebicia, będą ewentualnie zagarniali ten biznes, jeżeli się pojawi całkowity chaos, nie, w kraju. Jeżeli pojawi się całkowity chaos, to ja to nawet zaryzykowałem ostatnio takie twierdzenie. Może się okazać, że to będzie pierwszy kraj korporacji, gdzie formalnie te duże korporacje, mając swoją siłę ekonomiczną i kupionych polityków i wszystko, będą de facto rządzić danymi obszarami kraju. Bo i tak w wielu sytuacjach już odpowiadają, czy to za zaopatrzenie dla swoich pracowników, czy za utrzymywanie porządku, bo muszą dawać wszystko, radiowozy muszą dawać paliwo i tak dalej, tylko sam policjant jest policjantem, a cała reszta jest ich, więc jaki problem tak naprawdę go przejąć do siebie, tak? Obrona przeciwlotnicza mają sobie zorganizować. Obronę przeciwlotniczą mają robić, różnego rodzaju teraz formacje obrony cywilnej też jako forma wsparcia odpowiednia. A co jest w tym wszystkim najciekawsze? Jeśli powstają tego typu firmy Private Military Corporation, czyli po rosyjsku WCK, to one wszystkie podlegają zgodnie z obowiązującym na tą chwilę w Rosji prawem Rosgwardii. A Rosgwardia Tak. ich i kontroluje i nimi w razie czego, jeżeli ma takie zapotrzebowanie, może ich podporządkować sobie. A słuchajcie, a może dojść do momentu, że taka prywatna armia będzie trzymała wszystkie okna, żeby jej właściciel nie wypadł? Jak myślisz, jaka jest ilość wśród tych prywatnoarmiejców, agentów FSB? Nie wiem. Znając Rosjan z definicji, w każdej tego typu jest kilku, którzy o sobie wiedzą i kilku, o których nikt nie wie. Wiesz, ale ja tam myślę, że będą, tak jak oni się często zwalczają, no to będą, tak, część będzie u jednego oligarchy, część będzie u innego i teraz jest pytanie, czy możliwe są wojny, no bo to będzie też jeden FSB. Ale Tak, jak ja tak. powiedziałem korporacje, to one najczęściej właśnie nie pokrywają się geograficznie ze sobą, jeżeli chodzi o obszar działania. Tam, gdzie są ich sztaby, dowództwa, kwatery główne, to co innego, no bo wolą duże miasta. Natomiast obszary działania, no kurde, popatrz, z jednej strony taki Norylsk, daleko do wszystkich, będzie w pełni kontrolowany przez tą korporację, nikt mu tam nie podskoczy, nie będzie miał problemu. Ale centralę ma w Moskwie. A gdzie się rozgrywa wszystko najważniejsze? W Moskwie, więc się okaże, że prywatna armia norylskiego Nikla będzie musiała mieć całkiem pokaźny kontyngent swój w takiej Moskwie, żeby chronić, prawda, szefostwo, Gazpromy, Rusale. Jest tego pod dostatkiem.
żeby każda tego typu duża korporacja, której powiedzmy właściciel zaczyna się od $1 miliarda, a to znaczy, że będzie tego całkiem sporo, będą to mieć. Jak sobie przypomnę kiedyś książki, nawet beletrystykę o tym, jak funkcjonowały gangi, mafia rosyjska, no to przecież oni kupowali cały blok, który miał z zewnątrz wyglądać tak, jak wygląda, w środku go opancerzali i tak dalej. Jeden gang jeździł samochodami Mercedes, inny Audi, inny jeździł Volvo, inny jeszcze jakimiś. Wszyscy się odpowiednio od siebie odróżniali, jeździli w taki sposób różnymi drogami, żeby się nie spotykali, no chyba, że mieli się strzelać. A myślicie, że to pójdzie tylko w najwyższe rejony, że ci najbogatsi i największe firmy? Czy będzie to tak schodziło coraz niżej i po prostu w przyszłości każdy biznesmen będzie potrzebował mieć prywatną ochronę? To troszeczkę inaczej tam funkcjonuje, bo jak jesteś tam biznesmenem, na przykład też również z zachodu i opłacasz się swojemu listonoszowi, bo już ci mówię, jak to wygląda. Przychodzi do ciebie listonosz, regularnie ci dostarczał przesyłki. Po 2-3 miesiącach przychodzi listonosz i mówi tak: macie tyle i tyle, stąd, tego i tego. Będziecie płacić miesięcznie tyle i tyle. I daje ci karteczkę. I spróbuj nie zapłacić. To od razu następnego dnia wjeżdżają ci czarni z tamtejszego Ministerstwa Finansów, czy inaczej, obojętnie, i już wszyscy wszystko wiedzą. Jak się poskarżysz, że no ale wcale nie jest tak dobrze, idziesz do tego listonosza, zwykły listonosz, nie? Mówisz, ale tu u was się tak jeszcze nie rozwinęło to wszystko, to nie to, nie tak. Wysłucha, przyjdzie po miesiącu, mówi, no faktycznie tu było jakoś nie tak, będziecie teraz na razie płacić tyle. Więc wiesz, ta prywatna armia czuwa cały czas nad tym biznesem w Rosji w odpowiedni sposób. Natomiast co do reszty, jest poziom, poniżej którego to już nie zejdzie, bo to kosztuje utrzymanie tego typu ludzi, tak? Raczej to powiedziałbym, że mogą być spółki córki różnego rodzaju w ramach tego wszystkiego, ale to Rosja, kraj duży, miejsca pod dostatkiem, no ale będzie wyścig o wszystkie rzeczy, które generują pieniądz, dobry pieniądz dla właściciela, no a to też oznacza, że mogą chcieć albo mogą mieć potrzebę postawić się różnego rodzaju służbom państwowym, tak? Trudno mi jest wyrokować, jak to się może skończyć, ale to nie jest normalne, żeby tak funkcjonowało. Zresztą wspomnijmy naszą historię. Magnaci i ich prywatne armie ustalali między sobą wiele rzeczy, w pewnym momencie mieli do powiedzenia więcej niż wojska koronne, tak? Wiśniowiecki był sam w stanie wypowiedzieć wojnę innemu krajowi i ją wygrać. Lanskoroński, trochę ich było. Słuchaj, to jest takie... Cofamy Rosję kilka stuleci wstecz. Całkiem możliwe. To jest takie też pytanie, czy to nie będzie też tak, że te armie prywatne, przynajmniej w jakimś tam stopniu, będą umożliwiały Rosji no, taką ekspansję, tak? Czyli tutaj co słuchacz pisze, tak? Widz. Ale taką ekspansję typu wjeżdża coś w stylu mafii rosyjskiej do danego kraju jako ta armia nieoficjalna i po prostu zdobywa Ja rynek? myślę, że raczej usługowo. Nie, usługowo, tak. Zlecenie usługowe, żebyście w takim razie przemieścili się tam i na odpowiedni sygnał wykonali zadanie dla nas. Co nie chcecie, no to wam tutaj zaraz sprawdzimy, co, gdzie i jak. Znaczy, bo wy jeszcze, myślę, że jednej rzeczy nie uwzględniamy tutaj, nie uwzględniamy tego, że te armie też faktycznie będą chronić te korporacje, dlatego że no zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o przestępczość i budowę tych takich, myślę, że to będą nawet właśnie takie biznesowo-przestępcze jakieś korporacje. Tak, no bo to, co się dzieje teraz w Dagestanie, to co się dzieje w Inguszetii, tak, no i w tych pozostałych, tak, w Czeczenii właśnie, no to tam w tym momencie no budują się jakieś takie niesamowite te korporacje przestępcze, które żyją z tego importu nielegalnego z jednej strony, z tego alkoholu, z tych narkotyków, z dostępności do broni. No właśnie, chciałem powiedzieć, że bardzo dużo jakichś takich zdjęć jest, że z frontu broń jedzie w głąb Rosji, nie? Że się po prostu zbroją.
Ja myślę, że w tych magazynach różnego rodzaju staroci jest pod dostatkiem, no ale jeżeli chcą czegoś nowocześniejszego, no to faktycznie muszą to w tym momencie zabierać raczej z frontu. Mhm. No, wstrzymali obroty Credit Suisse'a. O, Czyli A nie, to sytuacja dzisiaj to, zaogniła się. tak, to dzisiaj wstrzymali już wcześniej, wiesz, oni wstrzymywali, wznawiali, wstrzymywali, wznawiali, tak wiesz To co, o 17 zamknęli definitywnie chyba. no bardzo możliwe, no wiesz, on tam spadł o 20%, no ja tam 30 pisałem. chyba. 30 A no może w było. którymś momencie już o 30, wiesz, no w tym Mhm. momencie było wiadomo, że jak wyszedł ten arabski bank i powiedział, że nie będzie wspierać, no to było wiadomo, że oni idą teraz, no bez pomocy państwa to tam się pewnie nie obędzie. Tak to wygląda. To trochę jest takie, dla mnie było komiczne, no bo ten upadek na przykład, no i problemy banków w Europie większe będą pewnie niż w Stanach Zjednoczonych i pociągną ropę w dół, bo cały czas ciągną w dół. No i tutaj nie wiem, czy Arabowie to przemyśleli do końca. Bo Ale może się to jest okazać, że długa wiesz, gra, że chwilę przetrzymają, ale uzyskają coś w dłuższym okresie, nie? Zależy komu i ile transakcji na czym obsługiwał Credit Suisse, bądźmy szczerzy. Stawiam na to, że generalnie w tej sytuacji, co się teraz dzieje, Amerykanie dołożą wszelkich starań, żeby móc położyć łapy na tych zamrożonych rosyjskich pieniądzach i w konsekwencji tyle z tego, co będzie trzeba, będą dawać na Ukrainę i tematy z nią związane, a cała reszta posłuży do stabilizacji ich systemu finansowego. No tak. Słuchajcie, przejdźmy do następnego może tematu, który tutaj mamy. Ja sobie tylko to wyłączę, bo mówiliśmy sobie teraz o armiach. Natomiast no, mamy coś w przyszłym tygodniu, dosyć ciekawą rzecz i o tym pewnie będzie następny, myślę, że cały pokój, nasz panel dyskusyjny. Zobaczymy, jak już opanujemy te rzeczy techniczne, to myślę, że zaprosimy następne osoby, żeby z nami się wypowiadały i dyskutowały sobie. Natomiast mówimy o Xi, czyli Xi jedzie do Moskwy. Tak. To jest, no i też również będzie rozmawiał z Zeleńskim. Tak, to już też jest jak gdyby potwierdzone. Czyli pojawia się kwestia jakiejś misji, którą chcą zrealizować. Jak dotąd propozycja chińska była zdecydowanie prorosyjska, choć i tak Rosjanie powiedzieli, że nie interesuje ich. No ale jeżeli to się utrzyma w tym tonie, no to słabo tą wizytę potem u Żeleńskiego widzę. Natomiast są oczekiwania co do tej wizyty, przynajmniej obserwatorów. No właśnie, w Polsce jest bardzo dużo głosów, że Xi jedzie tam poprzeć Putina i poprzeć Rosję. Dla mnie to jest słabe, ja tego nie widzę. Jak na razie to we wszystkich istotnych komunikatach było ciągle o tym, że są przyjacielem Putina. Putin jest przyjacielem ich. W większości, jak dla mnie, przekaz się skupiał na tym, że Chiny są przyjacielem Putina, bo to Putin dla nich jest tym graczem, z którym oni rozmawiają i który im zapewnia to, co oni chcą. Tam o wiele mniej było na temat Rosji jako takiej. Marek Meissner powiedział, że według niego nowy minister obrony chiński, specjalizujący się we współpracy wojskowej z Rosją, wydoi z Rosji wszystko od strony technologicznej i tym podobne. Właśnie to chciałem powiedzieć, że ta wizyta nie ma na celu wesprzeć Rosję, tylko znaleźć sposoby, jak ją jak najbardziej wydoić. Ja Takie się jest z tym też moje dokładnie zgadzam. Jedzie handlarz, który ma zapewnić to, żeby wygrabili stamtąd w odpowiedni sposób, odpowiednio szybko i jak najtaniej, co tylko będą chcieli. Dając jak najmniej. Handlarz, powiedziałem, jedzie. No Wiesz tak. co, wiecie co, ja myślę, że będzie dużo na temat pokoju. Przynajmniej Chiny będą chciały się ustawić jako kraj, który będzie chciał gwarantować pokój. I myślę, że jednak będzie badanie na Kremlu, czy teraz ten pokój jest możliwy i czy są możliwe ustępstwa Rosji. Ja to teraz spróbuję powiedzieć po małochińsku. Ale pokój to jest, proszę pana, taka słaba waluta.
Wiesz co, myślę, że pokój mógłby być teraz pomocny Chinom. No, jeżeli by nastąpiło gdzieś w połowie roku, na jesieni, a jest planowane odbicie chińskie i to odbicie, znaczy teraz to jest w ogóle wszystko przesunięte przez to, co mamy, jaką sytuację mamy, bo też jest bardzo dużo złych informacji z Chin, które płyną. Jest, Tak, pamiętajmy. gospodarczo bardzo dużo. I wiesz, i jak teraz będziemy mieli te banki i dojdzie jakaś recesja, co prawda przez to, że ta recesja i ta ropa spada i wszystko leci, no to mamy taki mocny czynnik dezinflacyjny. No już się mówi o tym, że nie wiadomo, czy będą podwyżki następne stóp procentowych, no bo okazuje się, że być może jednak nie i że Fed się nie zdecyduje, zobaczymy. Na pewno na najbliższym posiedzeniu nie będzie, co... Ale na razie inflacja CPI była wyższa w Stanach też. Tak, no ale zobacz teraz, co się spodziewałem. dzieje, tak, mówię, no bardzo złe informacje, o tym za moment będziemy mówić, bardzo złe informacje dla producentów surowców, no bo no nie tylko, tak, natomiast no wiesz, w przeciągu tam kilku dni surowce spadają powyżej 10%, tak? No ja tam patrzyłem, jak zakładałem w czwartek, no to tam spadło chyba 12%, nie? No dobra, ale panowie, A więc- odpływamy trochę z tematu, bo Tak. tematem był, czy będzie chiński pokój i po co jedzie Xi. Czy będzie? No I chyba tutaj wszyscy się zgadzamy, że on nie jedzie pomagać Putinowi w prowadzeniu tej wojny. Czy macie inne zdanie? Jedzie zrobić swoje interesy, a że będzie mówił o pokoju, będzie mówił, bo to jest tak jak na wyborach Miss. Mhm. Czego byś chciała najbardziej na świecie? Pokoju na świecie. Dokładnie. No uważacie, znaczy ja uważam, że będzie dużo i że może im zależeć, ale to nie będzie na zasadzie takiej, że zrobią wszystko, żeby ten pokój był, bo pewnie mogliby, tylko bardziej będą chcieli zbadać, kiedy to mogłoby nastąpić. I wydaje mi się, Co że... mogą uzyskać do tego czasu? Co mogą uzyskać, wiesz, czy to jest w ogóle możliwe, na jakie ustępstwa można liczyć ze strony Rosji, no bo żeby nastąpił pokój, no to muszą być ustępstwa z obu stron, i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej, no bo trudno sobie wyobrazić, że w przypadku, wiesz, no bo mamy na froncie pad w tym momencie, żadna ze stron nie ma takiej jednoznacznej przewagi, żeby No, mogła ale dyktować dopóki- warunki, a dopóki obie się strony nic nie wydarzy, myślą, to- tak, a obie strony myślą, że mogą militarnie wygrać. No niezależnie co my Przynajmniej sądzimy. następną ofensywę przeprowadzić. I jedni, Tak. i drudzy, i ewentualne siadanie do rozmów po przeprowadzeniu jednych i drugich, bo każdy myśli, że teraz jest w stanie coś jeszcze ugrać lepiej, nie? Tak, co prawda ja cały czas nie rozumiem, na co liczą Rosjanie, no bo jeżeli nie zrobili tej ofensywy, no i ofensywa moim zdaniem ta majowa też się oddala, bo jeżeli będą w takim tempie tracić tych żołnierzy, no to ja nie widzę możliwości Nie żadnego zdążą sukcesu. utrzymać ich stanu liczebnego do tego czasu. No właśnie, no tam będą następne za moment problemy. Będziemy mówili sobie Pojawiają też... się te informacje, że nowe powołania, nie? Ludzie Tak. dostają. Tak, Czyli, że zintensyfikowano w tej chwili akcję mobilizacyjną, werbunkową też. No i ja się zgodzę z tym, co Paweł powiedział, że Chińczycy będą chcieli ustawić, kiedy im odpowiada, żeby to się skończyło, bo oni doją, podobnie jak Indie i jak Pakistan, taką ilość surowców po najniższych możliwych cenach, że będą robić będą dolinki wykładać folią w 3 warstwach, żeby tam jeszcze zalewać surową ropę lub cokolwiek takiego, w przenośni to oczywiście mówię, żeby wyciągnąć ile się da. No, ale, Albo to nie, zapewnią sobie ale to nie jeszcze na uważacie, dłuższy czas. że powinni Chińczycy troszeczkę tak delikatnie pomagać, żeby przedłużyć, żeby jak najwięcej doić? Więc to zależy. Chcą ustalić czas, ale są też inne priorytety. Świeże przemówienie na zakończenie tego właśnie posiedzenia deputowanych chińskich. Co powiedział przewodniczący Xi? 2 bardzo ważne rzeczy. Że dla niego warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, żeby mówić o Chinach, jest to, żeby one były całkowicie zjednoczone, czyli Tajwan częścią Chin, formalnie, fizycznie bym to tak powiedział, oraz że armia ma stanowić żelazny mur chiński, czyli trzeba ją wzmocnić. I to są bardzo
ważne deklaracje i ta dotycząca Tajwanu absolutnie nie odbiega od tego, co było ogłoszone w materiałach partii komunistycznej wcześniej, mówiących o tym, że do 2027 powinien Tajwan być już częścią Chin. Mhm. Więc A podnosi werbelek całkiem mocno tempo swoje. A jak myślicie, tutaj mamy następne pytanie, czy w takim razie będzie oś taka zła, Teheran, Moskwa, Pekin? Ona A po może części jeszcze... już jest. Mhm. Ona już wcześniej zaczęła działać przy okazji różnych prób grania na korzyść na przykład Teheranu w temacie ropy, na korzyść Rosji w temacie ropy. Na trasie tego wszystkiego są jeszcze trzy inne ważne punkty. Jeden punkt to Ankara, która nie zdecyduje się na wyjście z NATO, bo za dużo by na tym straciła. Drugim punktem jest świeżo naniesiony Riyad. Nikt się nie spodziewał, że dojdzie, a doszło tylko dzięki chińskiemu protektoratowi nad tematem, raczej mocnemu przymuszeniu, że Teheran i Riyad nawiązały po raz pierwszy od dziesiątków lat stosunki dyplomatyczne. No To dobra, bardzo ważna rzecz. panowie, I trzecia rzecz to Delhi. Delhi, które też nie wejdą w sojusz, ale będą starały się korzystać na bieżącej sytuacji, a byli dotychczas największym importerem rosyjskiego uzbrojenia. Zmieniają tą optykę, bardziej chcą sprawy wschodnie, ale jeszcze wiele ich wiąże z Rosjanami i jeszcze nie wszystko wyciągnęli tak, jakby chcieli. Ale poczekaj. Ty mówisz, będzie sojusz Delhi, Pekin... Nie powiedziałem tego. No, Powiedziałem, właśnie. że jak jest ta oś trzech Mhm. stolic, Teheran, Moskwa, Pekin, na trasie są jeszcze trzy inne ważne, które będą cały czas grały i wyciągały z tego ogniska swoje frukty, czyli Ankara, Riyad, który w tym momencie, no zobaczymy jak to pójdzie, jak mocno odbiją oni od amerykańskiej linii politycznej, no i Delhi, które też cały czas swoje chce zarabiać, tak? No, jeżeli chodzi o Islamabad, Pakistan, on jest już zdominowany przez Chińczyków, ale ma swoje militarne i religijne ambicje. Nie zapominajmy o tym. Choć No jest dobra, państwem panowie, upadłym. a powiedzcie mi, co Pekinowi daje taka oś? W takim dłuższym terminie. Co im daje Od strony złączenie której? się? Od Militarnie? każdej. Militarnej, gospodarczej. Przecież to trochę dla Pekinu jest bez sensu, wydaje mi się. Popatrz, No ja mam militarnie- wręcz przeciwne zdanie. Dla mnie Tak? to jest coś... Militarnie odciągają wspaniałego. potężnie uwagę Amerykanów. Tam będzie co najmniej zawsze jakiś krążył lotniskowiec, będą siły do pilnowania tamtych państw, obrony tamtych pól naftowych, tego wszystkiego. Bardzo duży ośrodek, że tak powiem, centrum przychodów i kosztów dla administracji amerykańskiej. No okej. Wtedy lżej mają na Oceanie Indyjskim Chińczycy. I wtedy mogą się bardziej skupić na adwersarzu, jakim są Indie, które nie będą tak mocno wspierane przez Stany wtedy. Mhm. Dlatego Amerykanie, wiedząc o tym, AUKUS, ten sojusz UK, Australia, Stany Zjednoczone, tak mocno w tej chwili już formalizują i przeradza się to w organizację pełnozakresową, gdzie będą mieli stałe organy władzy, doradcze, obserwacyjne i tak dalej. Do tego oczywiście będzie dociągana w ramach Quadu Japonia, Korea Południowa i pewnie Indie pod wieloma względami. I to się może wszystko skonsolidować docelowo. No dobra, ale chodzi mi bardziej tak o funkcjonowanie gospodarcze. No to Bo jeżeli- gospodarczo. No to bo powiem o co mi chodzi, bo jeżeli Pekin się zwiąże na stałe i zostanie nakreślona ta oś i powiedzmy zaczną izolować Chiny, zarzucą ją sankcjami, no to przecież gospodarczo Chiny najlepiej zarabiają na Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Tak. No to po co się łączyć z krajami, które będą kosztem, a nie zyskiem? Ale na tą Nie, chwilę Chińczycy nie. nie wchodzą w taki Mhm. zakres konfrontacji ze światem zachodu. Po pierwsze nie wchodzą, Oni po będą drugie... doić Mhm. ropę i surowce z Iranu również. No okej. Zwłaszcza ropę. Jakie koszty? No zobacz, w tym momencie, jeżeli chodzi o Rosję, to importują z Rosji surowce i to w dosyć przystępnych cenach, z dyskontami, a z drugiej strony
cały czas wysyłają swoje towary do Rosji, nie robią żadnych inwestycji, nie wrzucają tam kapitału. Rosja musi przechodzić na juana, już się to co ostatnio pisałem, czyli w tym momencie ten juan jest alternatywną walutą. Co prawda jeszcze to potrwa, zanim euro i dolar zostanie na tyle osłabiony, żeby przejść. Co prawda są problemy, że Indie w juanie to powiedziały, że nie, pod żadnym pozorem, wolą w dirham, ale może zdarzyć się sytuacja, że będziemy mieli taki zalążek na przykład 3 krajów, bo Iran prędzej się zgodzi na rozliczenie na przykład w juanach, to może być też ciekawe, na zasadzie takiej właśnie gospodarczej współpracy, gdzie masz silnego partnera głównego handlowego, który daje ci różnego rodzaju możliwości, czyli masz te towary, które możesz sprowadzać, możesz rozliczać się w tych juanach, odchodzisz od tego dolara i euro, który dla nich jest kłopotliwym, no bo Iran tak samo ma sankcje, wiesz, a więc oni nie mogą sobie tak swobodnie tym dolarem i euro operować, Rosja tak samo, no to zostaje mi juan, no nie ma innej możliwości, bo zarówno rubel, jak i irańska waluta są za słabe, żeby I To właśnie, teraz do tego, szanse. i właśnie do tego Mhm. dążę, że powiedzmy zarysuje się ta oś, no i już teraz gdzieś państwa zachodnie widzą, że się zarysowuje taka oś i wcześniej nikt nie myślał, że można się odciąć od rosyjskiej ropy i gazu w Europie, a jednak to nastąpiło. Więc czy Chińczykom nie zapala się taka lampka, że jeżeli będziemy tworzyli taką oś, to Zachód nas odetnie, a jednak oni na tym żyją? Na tym handlu, na tym eksporcie i tak dalej, bo to jest jednak ryzykowna gra. Dlatego będą musieli się trzymać, jakby to powiedzieć, poniżej progu wojny No ekonomicznej okej. i tak długo przedłużać ten stan, jak to jest tylko możliwe, bez konieczności podjęcia decyzji albo 0, albo 1. Czyli to nie będzie oś zła. Dokładnie, więc Czyli oś moja odpowiedź współpracy tak, można na ją... miękko, pod kołderką, Tak, ale nie niektórzy oś to zła. nazwą, Więc ale no, popatrz, tak, będzie widać po takie pewnych było moje elementach. Po pewnych stwierdzenie. elementach. Popatrz, Riyad miał ambicję, że chce mieć możliwość oddziaływania na więcej niż najbliższe otoczenie. Co zrobił Riyad? Lata temu kupił zestawy rakiet strategicznych DF chyba 21, jeśli dobrze pamiętam, z Chin. Oczywiście głowice są konwencjonalne, podobno mogą mieć inne, ale absolutnie nie atomowe. Więc kupili technologię, którą pomimo wielu, wielu lat do tej pory Teheran w takim stopniu jeszcze nie opanował, bo oni trochę inaczej, bazując na starych technologiach radzieckich, to rozwijali, często łącząc w większe jakby wiązki te rakiet różnie i pewnych zakresów, dystansów jeszcze nie mogą ćwiczyć swoim sprzętem. Gdyby się teraz okazało, że w tym momencie Chiny odkręcają kurek z technologiami dla Teheranu, to popatrz, co mogłoby się wtedy stać. Okazałoby się, że cała strefa Bliskiego Wschodu mogłaby być dla Amerykanów o wiele droższa do utrzymania, poprzez to, że musieliby potężne ilości pieniądza zainwestować Ale w jednocześnie obronę przeciwlotniczą. Stany tego by wszystkiego. odkręciły kurek z sankcjami na Chiny. Pytanie, czy Chiny naprawdę tak mocno od tych sankcji by ucierpiały? No ale to jest, wiesz, jeżeli mamy tam obrót ze Stanami i Tak, obrót z Unią oni jako Europejską, to jest eksporter. większość, część ich budżetu, no to tu się robi już taka gra troszeczkę śliska. Czyli Chiny po prostu będą Chinami, będą próbowały z każdego drzewa sobie owoc zerwać, ale nie taka, wiesz, taka oś zła, że teraz my będziemy po tej stronie. Tego nie widzę, nie? Że za dużo jest do straty. Bardziej to takie, wiesz, wszystko w strefie szarości, Na razie tu jest za pohandluje, dużo tu do pohandluje. stracenia. No. Na razie jest za dużo do stracenia, ale jeżeli zdecydują się na ostro grać z Tajwanem, no to świat będzie musiał ostro zareagować. Mhm. Aczkolwiek niepokojące są sygnały napływające ze Stanów. Jak ona się nazywała? Istotna kobieta ze sztabu Trumpa, która powiedziała, że nie powinni się w ogóle Amerykanie pewnymi rzeczami zajmować i oddać kraje, łącznie Polska, kraje bałtyckie i tak dalej, w strefę kontroli rosyjskiej, bo kiedyś przecież te kraje do Rosji należały
i Stany powinny się skupić na swoim. To powiedział GOP. Tymczasem teraz, chyba wczoraj, główny konkurent Bidena, jeśli chodzi o nominację Partii Demokratycznej, powiedział, no nie to samo i nie tak samo, ale że również powinny się Stany skupić na sprawach wewnętrznych, zamiast mieszać się w ten konflikt terytorialny, który nie jest im potrzebny. Intensywna praca trwa na zapleczu tych spraw, aby zmniejszyć zdecydowanie jakiekolwiek poparcie dla obecnej wojny, jeżeli chodzi o jej zaangażowanie w nią Stanów Zjednoczonych, nawet tylko poprzez tą pomoc. No ale to mają w każdym teraz kraju argument. jest. To No. nawet w Polsce jest, gdzie jesteśmy zaraz przy granicy. Też masz te ruchy, więc to myślę, że to takie jest, wiesz, no naturalne, że w każdym kraju będą się takie ruchy pojawiać, nie? O ile nie dochodzą do władzy, no to niech se gadają i tyle, nie? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą oś, no to takie moje zdanie. Aha, inaczej. Jak myślicie, kiedy może nastąpić ewentualnie wejście w oś na twardo? Jeżeli uważacie, że to jest korzystne, to kiedy Podałem ci cezurę. 27. Jeżeli z jednej strony takie coś występuje w planach chińskich, z drugiej strony liczy się fakt, czy spróbują tego. A mogą próbować na dwa sposoby. Pierwszy to jest czysto ekonomicznie blokada morska i blokada wszystkiego, co napływa jako towary importowe na Tajwan, a nie jest to samowystarczalna jednak przecież wyspa, a dopiero też potem militarnie. I tu No ale jest jeszcze będzie politycznie, że się, wiesz... politycznie są izolowani, Tajwan jest izolowany, tak? Ale chodzi mi o to, że na Tajwanie też są ruchy takie, że chcą się połączyć, nie? Więc to jest kwestia, że jeszcze może to nastąpić w przyszłości, nie? No polityka tajwańska jest skomplikowana i agentura i ogólnie biznes, który współpracuje z Chinami kontynentalnymi, też ma swoje spojrzenie na to wszystko, więc to jest, powiem ci, bardzo ciężko ten węzeł dobrze rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby móc o tym pogadać. Bo jest w ogóle te przysłowie chińskie, nie wchodź do wojny, jeżeli nie jesteś pewny zwycięstwa, nie? A Tak. ja w żadnym wypadku nie widzę pewności zwycięstwa Chin w sytuacji przyłączenia się do tej osi zła i do próby siłowego wzięcia Tajwanu. Bo to jest takie 50-50, to nie jest pewne. A Nie wiem, słuchajcie, co Paweł myśli. znaczy, ja nie wiem. Ja mam tutaj jest pytanie od pana Mariusza. Co uważacie, no jaka będzie rola Turcji? Bo ta rola Turcji się zwiększa i w tej układance, jeżeli Teheran dostanie jakąś technologię rosyjską, a bardziej myślimy o sowieckiej, co wtedy nastąpi? A wydaje się, że coś pewnie dostanie za tą pomoc. No którą na pewno udziela. dostanie, tylko zależy jakie technologie. No właśnie, no. To wiesz, Jeżeli- wszyscy się boją wiadomych technologii. Tak? System sankcyjny jest w tej chwili taki, że technologie te atomowe rosyjskie też są zbanowane i na tym już zaczyna korzystać Kazachstan, Tak. ale to są te technologie energetyczno-cywilne. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne rzeczy wojskowe, nawet za czasów Związku Radzieckiego się nie zdecydowała partia na taki ruch, żeby przekazać coś takiego do Teheranu. Liczę na to, że dalej tego nie zrobią, ale spójrzmy na drugą rzecz. Skoro tam już zidentyfikowano uran wzbogacony do 82 czy 3%, a potrzeba 90-91, to Teheran sam jest na tyle blisko, że w większym stopniu nie naruszając żadnych międzynarodowych traktatów, sami do tego mogą dojść, a Rosja nie musi narażać się na ostracyzm jeszcze większy niż ma, udostępniając tą technologię. Okej. No dobrze, no wiesz co? A jeszcze skontruję jedną rzecz. Dziś czytałem materiał o tym, że te złoża litu tam to wcale nie takie halo, że za bardzo to zostało nadęte i napompowane. Nie są one w takim stopniu zauważalne w planach wydobywczych, żeby ktoś się tym miał przejąć. Że tak powiem. A ja mam Zobaczymy, pytanie. teraz pokażę.
No. Słuchajcie, wy widzicie, tak, co te pytania słuchaczy u siebie? Co jakiś czas się coś pojawia. Czyli widzicie, to patrzcie Tak. co jakiś czas, bo ja puszczam tutaj też Ale od zaraz, osób. miłośnicy Trumpa i czym ja sobie... Widzisz, jednak widzisz, no. Widzę, ale że tutaj są miłośnicy Trumpa, no wszystko możliwe, no ale co ja powiedziałem złego? Ja Ktoś nie wiem, wiesz, bo Ktoś to jest... z partii, Mhm. bliski współpracownik Trumpa powiedział, że takie jest podejście i tego się już nie da zobaczyć, to już zaczęło pracować w Stanach i będzie pokazywane wszędzie, ale jednocześnie się okazało, że główny konkurent Bidena do nominacji też coś w tym tonie, aczkolwiek dużo słabiej, ale też powiedział, więc co ja powiedziałem dziwnego? I jednym i drugim, że tak powiem, wskazałem, co zrobili ich ludzie. Słuchajcie, mamy ponad 500 osób na Twitterze. Znaczy, na YouTubie jest 500, z tego co widzę, a na Twitterze spadło, jest 60 widzów, a więc wydaje mi się, że ten YouTube ma przewagę, jeżeli chodzi o czat jest oglądanie. tutaj 150. Czat jest, tak, czat jest z YouTube'a, właśnie zastanawiałem się, czy z Twittera też coś będzie wyświetlane, ale chyba tego nie zrobili w tym oprogramowaniu. Widzę czat, dobra. Widzisz? Po godzinie. Po godzinie, tak, no. I się wyświetlają, wiesz, pytania, tak jak mówię, jakby się udało do hostowania was zaprosić, to byście mogli dodawać, tak, nawet. No, Turcja gra po stronie NATO znowu mocniej troszeczkę, zobaczymy jak długo i jak mocno. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tych rzeczy gospodarczych. Okay. Tutaj są jakieś pytania odnośnie krytycznej infrastruktury, na tematy polskie nie będziemy odpowiadać, przynajmniej teraz. Ja nawet ale nie wiem, o co policzę, chodzi, to było szczerze mówiąc. innego. To była Tak. infrastruktura krytyczna. No dobrze, chcesz odpowiedzieć, to czekaj. To proszę bardzo. Od pana Waldemara Żywieckiego, bo ja mam taki długi temat, wiesz, na temat ropy, a więc jak zacznę... Zagrożenie infrastruktury krytycznej i ciągów komunikacyjnych PKP w Polsce i aresztowaniu podejrzanych o działalność dywersyjną. Jeżeli aresztowano, to znaczy, że już nie można się było dowiedzieć więcej, obserwując ich, niż to było możliwe. A to mowa o tej szóstce tak, osób? o tej szóstce. Tak. Dobra, okej. No ja podbiłem stawkę, mówiąc o tym, co do mnie dosłownie od 24 godzin, zanim się ten materiał pokazał na RMF-ie, zacząłem dostawać informacje, że ludzie właśnie na mopach, na wiaduktach nad drogami nagle zaczęli często czas ludzie spędzać, jakieś dziwne kamerki w dziwnych miejscach też, tudzież wraki przemieszczające się z mopa na mop po to, żeby stał, żeby nie zwracał uwagi, stoi tam 2-3 tygodnie, obłożony jest nie wiadomo czym, przy wejściu do kibla, gdzie często kierowcy stoją, rozmawiają, a tam się zatrzymują całe konwoje wiozące sprzęt w kierunku granicy z Ukrainą, tak? Więc coś jest na rzeczy. Na pewno było to spodziewane, że takie działania Rosjanie na pewno podejmą. W tej szóstce informacja jest taka, że są to przede wszystkim obcokrajowcy. Ja bym nie liczył na to, że tylko obcokrajowcy, bo obserwując aktywność wszelkiej maści troli, tych, którzy raczej są ze względu na to, jak dobrze sobie radzą z językiem polskim, mieszkańcami naszego kraju przybywają tutaj, to tej agenturalnej działalności pewnie jest więcej. Podobno bliżej granicy polsko-ukraińskiej, już na mopach i w różnych innych miejscach zdecydowanie więcej stoi patroli policyjnych, które starają się temu przyglądać, no ale to nie są kontrwywiadowcy, tak? Więc to też to jest być i bywać, a nie to samo, to oznacza co pilnować i wykrywać w tej sytuacji. Jednak ta infrastruktura krytyczna, jaka u nas jest, od dłuższego czasu już powinna być analizowana, a po sytuacji z hiszpańskimi, tudzież meksykańskimi nurkami to już na pewno. I analiza odporności systemów ochrony wiem, że stopniowo, kaskadowo była realizowana. Jakie są efekty tego już niestety nie wiem, ale skoro zaczęła się pojawiać policja w takich miejscach, gdzie ze względów na to, co jest przewożone danymi drogami, robią to i że kontrwywiad wykrył tych agentów działających na liniach kolejowych, to znaczy, że ktoś zaczął się tym zajmować, oby skutecznie, oby szeroko zakresowo. Więc nie spodziewam się żadnych zamachów może odpukać, aczkolwiek to, że ktoś próbuje na pewno włamywać się na kamery,
tego zarządu dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to jestem pewien, ale pewnie o tym nie informują. Tudzież podpinać się do istniejących właśnie kamer w takich miejscach, bo trzeba jeszcze mieć zasilanie, taka kamerka podłożona, to ona za długo nie pociągnie, to jest parę godzin, maksymalnie nawet jak tam zabunkrujesz w wraku samochodu jakiś akumulator, no to też jest to ograniczone, a przy tych samochodach, przy tych wrakach pokazują się na tych mopach ludzie dosyć często, żeby ich nikt nie odholował. Mogą wymieniać źródła zasilania dla tego typu rzeczy, albo same kamerki, jeśli są małe, czy mikrofony. No, mnóstwo ciężkiej pracy powinno być w tej chwili realizowane przez nasze służby kontrwywiadowcze, cywilne i wojskowe, chociażby dla osłony tej infrastruktury krytycznej, komunikacyjnej, która jest tak niezbędna do zaopatrywania walczącej Ukrainy. A zaryzykuję, że jest to bardzo delikatny układ tego wszystkiego, bo nawet jeżeli prawdą jest, że sztuczna inteligencja tym wszystkim zawiaduje i organizuje, koordynuje, to nie trzeba dużo, żeby naruszyć równowagę tego ekosystemu. Tylko tyle powiem i mam nadzieję, że to jest dobrze obserwowane. Jednak też, jak to się mówi, doniosły usłużne pszczółki, mróweczki i inne, że wszyscy blogerzy militarni zajmujący się tematyką wojny na Ukrainie w tej chwili w Polsce są monitorowani przez służby i zastanawiają się nasi służbowi, z której strony informacje podajemy, a jeśli podajemy, no to tak naprawdę skąd je mamy. I najbardziej patrzą na dezinformację, więc jeżeli ja o czymś takim powiedziałem u siebie na kanale, to przyjmuję to, że to de facto forma zgłoszenia pewnych rzeczy nie wprost i o tych mopach i tym podobnych obserwacjach już wiedzą. Agenta prowadzącego pewnie przypisanego do siebie. Jak tam było, kapitan coś tam taki był na łączach, a nie, smacznego chłopaki i dobranoc, tak? Ale ja muszę powiedzieć, że jak Maciek na Twitterze w zeszłym tygodniu miał pokój i miał włączony mikrofon, to strasznie trzeszczało. O. I uważasz, że... Podsłuch. Znaczy wiesz, biorąc no wiesz, pod uwagę... ja tutaj się przygotowałem, nie wiem czy widzieliście, jak wygląda mój pokój. Jeszcze pracuję nad tym. Biorąc pod uwagę, dla kogo pracowałem kiedyś i że były tam również sprawy delikatne, to ja jestem przyzwyczajony do tego, że monitorują mi telefony. Przynajmniej mam dowód na to, że nic złego nie robię. Aha. Dobra, to jak z tobą nagrywam, ja muszę przejrzeć swój telefon, czy ja czegoś nie mam dziwnego w takim razie. Dobrze, to infrastrukturę krytyczną na razie byśmy mogli zostawić. Dalej lecimy. Dobra, słuchajcie, w końcu będzie jakiś temat, bo ja chciałem coś powiedzieć, a więc jest pytanie do mnie. I teraz odnośnie na czym zarabiają Chiny, jak wygląda struktura eksportu. No jeżeli chodzi o Chiny, to sytuacja przedstawia się w ten sposób, że głównym partnerem Chin, jeżeli chodzi o eksport, są Stany Zjednoczone. To jest 18%, nie żadna tam Rosja czy nawet Europa, tylko Stany. Jeżeli patrzymy na drugim miejscu, jeżeli patrzymy całą Unię Europejską lub Europę, na przykład z UK-em, no to na pewno będzie Europa. A jeżeli patrzymy na drugie miejsce, ale jak gdyby patrząc pod względem krajów, no to i wyłączymy Hongkong, no bo Hongkong też jak gdyby dużo stanowi, no to jest Japonia i Korea Południowa. Natomiast jeżeli też patrzymy tak, no mówimy Europa. To Korei się nie spodziewałem. Tak, Korea ogólnie jest największym z drugiej strony importerem, znaczy najwięcej wysyła. Czyli z jednej strony Chiny, no to jest jeden z takich ważniejszych partnerów handlowych, ale jeżeli patrzymy regionalnie, to cała Azja Południowo-Wschodnia, czyli Malezja, Tajlandia, Wietnam, no to słuchajcie, no to jest bardzo duży region dla Chin. No i to jest też jeden z, nawet można powiedzieć, że na ten moment ważniejszy nawet partner niż Unia Europejska, dlatego że on się bardzo mocno rozwija, jeżeli chodzi o zarówno import, jak i eksport i wymianę tą handlową z Chinami. No Chiny są bardzo aktywne, zresztą też jak przenoszone były na przykład niektóre rzeczy z Rosji, no to były właśnie takie wypowiedzi tych firm chińskich, że bardziej perspektywiczna jest Azja Południowo-Wschodnia, bo oni tam cały czas mają jakiś rozwój tego biznesu, niż Rosja, która jest na przykład nieperspektywiczna według tych osób.
tych firm. No pojawiają się takie kraje oczywiście też jak Indie, no nadal nie jest to jakoś bardzo dużo, no ale jest to mniej więcej na przykład jeżeli chodzi o eksport, za moment Indie pewnie przeskoczą Niemcy, więc to też jest tak tam. Ale wiesz, oglądałem program kiedyś telewizyjny właśnie o krajach tego basenu Oceanu Indyjskiego i Chińczycy, pomimo znanych historycznych animozji, na przykład z Indonezją, wszędzie tam wcisnęli swoich ludzi, swoje pieniądze, soft power dotyczący promowania idei pasa i szlaku, finansowali dużo uczelni, badań tym podobnych i wszędzie oni zadbali o to, żeby na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat powstała grupa ludzi na tyle opiniotwórczych w przestrzeni kultury, polityki, mediów i biznesu, żeby pilnowali ich interesów i żeby oni tamtędy przepuszczali wiele rzeczy i ciągnęli. Na prosty przykład, takie Filipiny, no miotały się trochę w tą, w tamtą, ostatnio jednak 4 bazy nowe, że tak powiem, rozszerzyli dla Amerykanów zdolności ich pobytu na Filipinach, co było bardzo ważne, a był czas, że pozbywali się i bardzo mocno skręcił prezydent Duterte w kierunku Chin, tak? Ale coś jednak zmienił zdanie, nie spodobała mu się ekspansywność chińska i teraz jednak jedna rzecz się nie zmieniła. O ile Indonezja zamknęła możliwość eksportu, głównie do Chin, prostych rzeczy, jaką są nieprzetworzone rudy, co najwyżej koncentraty niklu na przykład, o tyle Filipiny cały czas to eksportują, a Indonezja powiedziała nie, dopiero wyżej przetworzone i inwestują w rozwój u siebie hutnictwa w tym zakresie, żeby sprzedawać wyżej przetworzone produkty, czyli mieć wartość dodaną na tym wszystkim. Co skomplikowało relacje w tym momencie Chinom. I tam jest naprawdę spora układanka skomplikowana. Tak, no jak gdyby też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast też pytaliście się, tutaj słuchacz się pytał, jakie rzeczy. No, tak jak wszędzie Chiny eksportują, coraz więcej maszyn, coraz więcej zaawansowanej tej technologii wchodzi w grę, dużo elektroniki, panele słoneczne, no to co idzie do Europy, idzie też do innych krajów. Tutaj myślę, że nie ma czegoś takiego, że na jedne kraje, powiedzmy Chińczycy coś innego wysyłają. To co my sprowadzamy, tak, czyli maszyny, reaktory nuklearne, elektronika, samochody, jakieś rzeczy Tak związane naprawdę z koleją, no wszystko, tak. No. W każdym kraju znajdują lukę, gdzie się da wejść i po prostu to pchają, nie? Więc tutaj wzrasta teraz, co prawda, wymiana handlowa pomiędzy, to mówiliśmy, Rosją i Chinami. Natomiast żebyście zdawali sobie, jak to wygląda, no to i skalę, jak rosyjska gospodarka jest mała, no to możemy porównać, że w 2021, jeżeli patrzymy na wymianę handlową, to z tego co pamiętam, do Tajlandii było wysyłane tyle samo towarów, co do Rosji. W 2022 mieliśmy tutaj zwiększenie, tak mniej więcej plus tam 20 parę procent, czyli tam weszliśmy na 44% wymiany, tak? No i można powiedzieć, oczywiście teraz Rosja tam zwiększyła, no ale to jest zwiększenie no, o powiedzmy 20-30% w stosunku do 2021 roku. Więc tutaj no, Rosja cały czas jest dosyć małą gospodarką. Panowie, mamy fuck up. Co jest? Coś Bardzo wypadliśmy? poważny zarzut. Te nasze awatary chyba też powinny mieć okulary. A, czytałem, no nie chciałem wam przerywać. Dobra, sorry. Że awatary nie mają okularów. Tak. Da się tak. zrobić, tak? Co prawda nie wiem, czy będę widział. Możemy Nie, my ja zrobić, nie ale- zajmujemy. w ten sposób pokazać. Ale lepiej nie, no. Wiesz co, przestraszyłeś mnie. Myślałem, że się coś No, zerwało. Ale taki był mój cel. Tak, ja wiem. Dobra, słuchajcie, następne pytanie. Mamy teraz już 600 ponad osób. Fajnie, jeżeli patrzymy. Co prawda nadal nie doszliśmy do tych ponad 2000, co jest u ciebie, Maćku, ale może kiedyś. Ale wiesz, to Musimy jest po raz zacząć pierwszy- zastanawiać się, czy by nie puszczać na 2 i czy to jest możliwe, na 2 YouTube. Albo potem jeszcze przerzucić do Maćka. Powiem tak, jestem otwarty na wszystkie opcje.
Możemy, natomiast ja bym się zastanowił, czy zadziała, jakbyśmy puścili na 2 kanały. To by było dosyć ciekawe. Co prawda nie wiem, co by ludzie wybierali, no ale może by się podzielili jakoś. Dobrze, słuchajcie, następne pytanie. No Znaczy i jest teraz, trzecie wyjście. i teraz słuchaj, jakie trzecie wyjście? Nie wiem, czy chcę trzecie wyjście. Wspólny kanał, na którym będziemy wszyscy i zawsze. Nie zdradzaj zbyt dużo, nie zdradzaj zbyt dużo. Ja tylko powiedziałem, że jest wyjście. Jest wyjście, tak. Może tak. Słuchajcie, no to temat, co z tą ropą i co z pułapem Jesteś cenowym. w siodle. No. No, sytuacja komplikuje się, jeżeli chodzi o ten tydzień, a wydaje się, że duże ułatwienie dla tych, którzy chcieli wprowadzać pułap, bo za moment przy tych cenach, które mamy, to za 2 dni zobaczymy 4 z przodu na Uralsie. Wszystko na to I wskazuje. wtedy bardzo łatwo wejdzie pułap $50. No jest wtedy ten będzie 50 równo. pułap, nikogo nie będzie tak jakoś bolał bardzo, no bo To znaczy, kogoś będzie. znaczy znowuż będę słyszał takie głosy, że pułap jest bez sensu, no bo przecież ropa jest po Tak. 40 parę, no to po co ten No. pułap, jakby nie pułap, to by była niższa, tych mądrych ekonomistów, tak. No słuchajcie, no dobrze by się stało, żeby ten pułap został wprowadzony i coraz więcej wskazuje, że są szanse na te $50. Jeszcze jakiś czas temu to się gdzieś ważyło, natomiast no jeżeli będą tak niskie ceny ropy, no to ten pułap nie będzie miał takich przeciwników. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oddala się to, co mówiłem ostatnio u Maćka, czyli mówiłem o tym, że istnieje zagrożenie, że Rosjanie będą cieli wydobycie. Ja będę o tym mówił jutro na live'ie i tam będzie dużo na temat ropy, natomiast no wszystko wskazuje na to, że to wydobycie w lutym, jeżeli chodzi o Rosjan, co prawda zostało obcięte na niektórych polach i o tym sobie mówiliśmy, natomiast produkcja nie spadła, a nawet jeżeli chodzi o surową ropę, wzrosła. Wzrósł na pewno eksport. Wydaje się, to nie są jakieś duże wolumeny, natomiast w wolumenie nie mamy spadku. Natomiast też wszystko wskazuje, że będziemy mieli spadek, jeżeli chodzi o rafinację i produkty. I to zobaczymy Co do dopiero. tego wolumenu mogę dorzucić jedno pewnie. zdanie, bo chyba pisałem wczoraj czy przedwczoraj, że Amerykanie namawiają do tego, aby kupować tą rosyjską ropę, co dla wielu ludzi w Polsce jest całkowitym szokiem. Jak to może być? No ale to działa na takiej zasadzie, że chodzi o to, że price cap ma blokować zyski Rosji, ale nie ma blokować dostępu do ropy na całym świecie. Więc nawet Amerykanie proszą, żeby tą ropę kupować od Rosjan. Tylko kwestia ceny. A mówiłem o tym u kapitana, nie oglądałeś tego odcinka w niedzielę. Nie, Nawet nie, mówiłem, że wspominałem ciebie. Ja ten tydzień byłem po prostu w rozjazdach i nic nie nadgoniłem. Tam jest, słuchaj, bardziej skomplikowana układanka, bo oni na tej samej konferencji, kiedy namawiali, to mówili, że wprowadzą tą cenę 50. Tak. Czyli tak. wiesz, z jednej strony namawiają, a z drugiej strony mówią, chcemy wepchnąć na rynek więcej ropy. I teraz tak, jeszcze taka ważne dane, bo to często też jest takie nieporozumienie. Ile procent tej ropy jest transportowane przez tankowce zachodnie i te, które są objęte monitoringiem, a ile nie, bo tutaj też padamy jak zwykle, tak? Czyli tak, sankcje nie działają, bo coś wysyłamy przez Turcję. Sankcje nie działają, bo przecież można kupić jakieś sery francuskie w sklepach tam rosyjskich. A w przypadku ropy też jest taki mit, że tak, sankcje nie działają, bo Rosjanie mają bardzo dużo tych tankowców i wszystko wysyłają tymi tankowcami cienia, no ale jak popatrzy się znowuż na dane, to 35% to są te tankowce, powiedzmy, nie zachodnie, czyli to niekoniecznie rosyjskie też, żeby była jasność, czyli takie, Indyjskie które mogą być. tak, które na przykład chińskie, tak, jakieś indyjskie, tak, czy z Zatoki. Natomiast 65%, jeżeli chodzi o surową ropę, to są tankowce i ten transport, który jest monitorowany i podlega sankcjom.
a w przypadku produktów to jest ponad 80, mówi się o 85% produktowców. Dlatego też Rosjanie tam jeszcze mają trudniej, jeżeli chodzi o dostawę tych produktów, żeby omijać, żeby fałszować, bo Rosjanie o tyle nie omijają tych sankcji, tylko czasami robią coś takiego, i to nawet nie sami Rosjanie, a firmy, które pośredniczą, czyli fałszują tą ropę, tak? Blendują. Ale zysk dla nich jest, a nie dla Rosjan, nie? Znaczy wiesz, no jeżeli to jest rosyjska firma, która robi, no to jest dla nich, natomiast to też nie jest tak, to też mówiłem często, że to jest zysk, który leci do budżetu państwa, bo znając rosyjskich oligarchów i nawet te firmy, które może są czasami związane z FSB, to najczęściej zysk idzie do ich kieszeni, a nie do kieszeni rządu, tak? I potem więc to tak nie wygląda. Ale tak jak mówię, no tutaj trzeba znać też proporcje, czyli 65% no to są te tankowce, które są objęte, można powiedzieć, sankcjami, a w przypadku surowej ropy. I teraz mamy ciekawą sytuację, bo wydaje się, że Rosjanie, ja mówiłem ostatnio u Maćka, mieli taki pomysł, żeby przyciąć produkcję. I ja nawet proponowałem, że to byłoby ciekawe rozwiązanie. Tylko, że w obecnej sytuacji ono jest bardzo trudne do realizacji, szczególnie jeżeli Rosjanie mieliby to sami zrobić bez OPEC-u, a nawet jeżeli teraz OPEC by jak gdyby się w to zaangażował, no to jest zły moment, no bo jeżeli teraz Rosjanie by powiedzieli, ok, obcinamy produkcję na przykład o 20-30%, a mamy rynek recesyjny, czyli ropa spada, no to być może minimalnie te spadki by zmniejszyły się albo zatrzymały i by im to nic nie dało, czyli jest zły, rozumiecie, jest zły moment, bo wszyscy ale się dodatkowo spodziewają. chyba też rezerwy mogłyby uruchomić Stany i Chiny, nie? Żeby trzymać tę ropę nisko. Nie, bo teraz jest sytuacja taka, że przez to zawirowanie z bankami, ale nie tylko, tak, przez to, co ostatnio Fed powiedział, przez to też, co się trochę dzieje, będę o tym mówił więcej w piątek, na ropie mamy sytuację, że mamy duże spadki. Zostały ważne też przełamane takie opory na tym trendzie bocznym, no i istnieje szansa, że pojedziemy w dół jeszcze bardziej. Zobaczymy, jak bardzo tylko. I to będzie wiązało się na przykład z tym, ile Amerykanie będą skupować, czyli jak mocno będą skupować ropę, żeby odbudowywać swoje rezerwy, bo tutaj my tego nie wiemy. To jest trochę tak, niektórzy dywagują tak, jak to miałoby być. Natomiast jeżeli Amerykanie, by to puścili, no to mogłoby się okazać, że ta nawet ropa mogłaby dojechać spokojnie poniżej 60, tak? A jeżeli tak by się okazało, no to byłby dramat dla Rosjan. No to... A mogą Amerykanie sobie odbudować rezerwy na ruskiej ropie poniżej 50? Poniżej na $50? rosyjskiej ropie nie. A ogólnie dlatego, że nie mają też takich możliwości transportowych, no musieliby jednak mieć jakieś też porozumienia z tymi firmami, no musieliby od nich kupić, wiesz, no. Ale pytanie, gdzie będą to magazynować? Mogą to wrzucić na ziemię, nie wiem. Nie, znaczy to takie wiesz, to takie a potem teorie... wymienić to z kimś, kto ma u nich, tak? Nie, no takie teorie spiskowe, że teraz Rosjanie będą skupować rosyjską ropę, to nie. Nie, Amerykanie rosyjską. Amerykanie rosyjską ropę, to nie. Okej. To akurat mogą być jakieś, bo to też nie jest tak, że ta rosyjska ropa na przykład nie może trafiać. Może tak, tylko że ona nie trafia, a jeżeli już by było, no to byłyby jakieś małe ilości. Bardziej to, co Amerykanie zaczęli robić, czyli nakłaniać Indię do tego, żeby kupowały ten Urals, żeby tu była płynność, namawiać swoje firmy, żeby transportowały, bo wtedy zwiększa się ten monitoring, tak? Czyli jeżeli wejdą ci jeszcze te dwie firmy największe, które sprowadzają i transportują tą ropę, no to jeszcze podbije ilość tej ropy, która jest monitorowana przez Stany. A jaki jest zysk dla tych firm? No firmy, które transportują, to są duże firmy, gdzie będziesz miał niższe ceny frachtu. Oni są w stanie zaproponować, czyli jeżeli takie firmy będą transportować taką ropę na przykład do Indii czy do innych krajów, no to może się okazać, że będzie to taniej niż albo konkurencyjnie w stosunku na przykład, bo mają większe te tankowce, to nie są takie średnie i małe, co Rosjanie mają, wiesz, no jest dużo zalet tego. Nie? W sensie wyższą marżę, mogą na tym lepiej zarobić te firmy, nie? Nie.
Tak, te firmy mogą więcej na No, tym, tak, te no. firmy mogą więcej zarobić, ale dać niższe ceny dla, powiedzmy, firm, rafinerii indyjskich, nie? Okej, dobra. No bo oni wtedy powiedzą, że kontraktują, wiesz, nie 1, 2, tylko zakontraktują, powiedzmy, nie wiem, 200-300 tankowców, tak? Nie wiem, czy tam na pół roku, czy coś. Są inne wolumeny i wtedy pójdą inaczej, będą to ubezpieczać, wiesz, oni niż jakieś stare, powiedzmy, rosyjskie tankowce, czy tam kupione z drugiej ręki, czy z jakichś firm greckich. Takich Ale to nie wiadomo słuchaj, dokładnie. ale to jest bardzo sprytne, bo jednocześnie się wywala biznes rosyjski z tych najlepszych rynków. Monitoruje się te rynki, tak. No, No taki jest, wiesz, pomysł. Oni się bali, bo się nie wiedzieli, co będzie, czy przypadkiem ich. Zresztą nadal mają pewne obawy, czy te sankcje jakieś wtórne w nich nie uderzą, nie? mhm. Bo to może tak być. No więc wszystko wskazuje, że no ten Urals, jak mówiłem, że te pierwsze 3 miesiące, czyli pierwszy kwartał, to będzie cena stabilna, około 50, no to teraz może się okazać, że w marcu znowuż będziemy mieli średnią 50, tak? No bo teraz mieliśmy 50, powiedzmy 5, 3, 4, no tam było różnie. Natomiast no jeżeli teraz zejdziemy znowuż na 40 kilka, no to znowuż ten budżet nie odbije. No, tak. No bo nie będzie miał tutaj za bardzo z czego. Jedynie co można robić w tym rosyjskim budżecie, no to ciąć te wydatki. Ale Paweł, to teraz jeżeli by wprowadzili ten limit 50, to No. najprawdopodobniej Urals będzie się kręcił w okolicach 45 pewnie, patrząc na Tak, tę sytuację, tak. jak było przy 60, nie? Wiesz, no może to być też 47, 48. No, Tu też ale- myślę, że może ten dyferencjał się trochę też zmniejszyć, no bo im bardziej schodzimy też z ceną, no to jednak ten dyferencjał będzie schodził z prostej przyczyny, bo to jest procentowo, tak? Mhm. Więc wiesz, co innego, jeżeli mamy cenę 100 i powiedzmy 70, a co innego jednak, jeżeli mamy Okej. 50, 60 i no to nie będzie, wiesz, 40, tak? Znaczy 30, nie? Mhm. Czy 40, no to procentowo musi być odpowiednio. To jest raz, drugi raz, no im tańsza ta ropa, no to się będzie gdzieś tam spłaszczać. Ale to No i- następne Mhm. pytanie, jeżeli będzie się Dawaj. oscylować w okolicach 48, to coraz więcej szybów będzie nieopłacalnych, nie? Tak. No i to jest jak gdyby ten cel, tak, żeby wiesz, tą żabę tak powoli gotować. No i mówię, no i teraz są idealne, wiesz, warunki do tego. Oczywiście Amerykanie mają te swoje problemy, Europa z tym systemem bankowym, bo trochę to uruchomiło te takie banki w stylu, tak, mamy ten, wiesz, tego Credit Suisse, mamy ten Deutsche Bank, czyli te banki, które mają teraz inaczej, miały problemy w przypadku jakichkolwiek zawirowań, no to one lecą pierwsze, tak jak widzisz, nie? No bo przecież ten kredyt w żaden sposób nie był powiązany z amerykańskimi Ja o nim bankami. pisałem już Nie? chyba w zeszłym roku, nie? A Tak. to się ciągnie już wiele Tak lat. samo Deutsche, tak, znowuż też Mhm. spadło tam chyba 10%, może więcej na koniec, nie? Mhm. Ja rzadko akurat gram na tych bankach, natomiast no tam chyba było można na tych shortach zarobić krocie. No, o Deutsche Banku można powiedzieć, tak jak w tym filmie ostatnim o Legii Cudzoziemskiej. Ciągle żyje nieumarły. No i teraz taki następny temat, czy możliwe są cięcia produkcji w Rosji, jeżeli chodzi o tą ropę? No wydaje się, że teraz są możliwe, ale jeżeli teraz to wybiorą, no to będzie fatalny moment, tak? No bo jeżeli teraz przytną, no to nie dość, że ta cena nie wzrośnie, może się przystopować, no ale wolumenie spadną, nie? Czyli idealny nie mogą ruch sobie dla Rosji. pozwolić. Słucham, no nie mogą sobie. Idealny ruch dla Rosji. Idealnie byłoby, kiedy byłoby odbicie w Chinach, gospodarka, wszyscy by zaczęli mówić, że gospodarka odbija i oni wtedy by przycięli, no to te surowce wtedy by wyleciały, wiesz, tam powyżej 100, nie? A jeżeli teraz mówi się, że recesja chyba się przedłuży, w Chinach no jednak nie jest to odbicie w tym drugim kwartale, no to coraz tak bardziej próbujemy przesuwać, a mamy tam problemy, te, które zawsze były od jakiegoś czasu i znowuż na tym rynku nieruchomości dochodzą te informacje o tym systemach bankowych, dochodzą informacje o tym, że ta cały czas inflacja jednak się utrzymuje, no to może się okazać, że Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na cięcie
produkcji. I wiesz, i robi się taka dziwna sytuacja, bo jak wejdzie ten pułap, no to oni będą musieli jechać po kosztach. I jak teraz zmniejszą tą produkcję, no to To jej nie wznowią później to jej nie technicznie. wznowią, ale wiesz, będzie taki efekt, że te pieniądze nie trafią do budżetu, czyli nie będą mieli na wojnę. Znaczy będzie mniej. No i nie ma tu dobrego pomysłu, tak? Bo jeszcze powiedzmy miesiąc temu mogli próbować ciąć. Jakby miesiąc temu, wiesz, przycięli, albo na początku stycznia, bo takie głosy były, na przykład Rosneft chciał przycinać. Tylko Nowak się nie zgodził, tak? No i podobno Putin się nie zgodził, bo jednak wybrali to, żeby produkować za wszelką cenę, żeby nie zamykać odwiertów. I jakby wtedy to zrobili, to by była już zupełnie inna sytuacja. A teraz jest taka, że muszą poczekać, aż się ta gospodarka gdzieś uspokoi, rynki się uspokoją, czyli powiedzmy, nie wiem, dopiero zacząć myśleć o tym za 2-3 miesiące. A problem jest jeszcze jeden, bo problem jest taki, że oni coraz więcej surowej ropy będą wysyłać, a coraz mniej produktów i mniej robić rafinacji. No i teraz mają taką możliwość. Albo zwiększamy jeszcze bardziej produkcję surowej ropy, no Ale albo zamykając rafinerię, bo po co one, nie? Wyłączając. no znaczy zmniejszając, tak? No, No. bo to znaczy wiesz, no jednak paliwa są potrzebne w Rosji. Tak, No, tak. nie No, będą chyba importować tego, nie? nie, chodzi mi o to, że rafinerie, no, jeżeli nie ma sprzedaży na zachodzie i nie ma sprzedaży w Chinach i Indiach, no to trzeba będzie ciąć tą produkcję, nie? No to się będzie wiązało, nie wiem, ze zwolnieniami, czy jakimiś urlopami okresowymi, czy coś w ten deseń, no bo po co tych ludzi trzymać tyle, nie? Zawsze można zrobić w rafineriach planowe przestoje, przeglądy i tym podobne. I naprawy, Albo punkt remonty. poboru. Tak, ale tutaj słuchajcie, wciskają nam się intensywnie na czacie kolejne pytania. Jedno dotyczy ropy, bo ktoś pyta, czy mimo wszystko Rosja w jakiś sposób nie zarabia na wojnie, w sensie eksporcie ropy. No więc ten zarobek, na ile się orientujemy, drastycznie im spadł i tak samo marża możliwa spadła, jest w tej chwili być może nawet w okolicy technicznego kosztu wytworzenia, doliczając do tego jeszcze podatki, które są od tego naliczane, te, że tak powiem, pierwsze podatki przypisane do działalności gospodarczej w Rosji, a nie te, które są na sprzedaży i eksporcie. Mówimy o tamtych chociażby. Więc naprawdę Rosji to potężnie spadło, panie Michale, ale bardzo mocno tutaj nas nacisnęli, że skupiliśmy się na ropie, a zapominamy o innych rzeczach. I przede wszystkim ruszyli rolnictwo. No właśnie wyświetliłem. Mhm. Tak, i to rolnictwo to nie jest oczywiście kwestia błaha, bo potencjalny głód, jeżeli wysprzedadzą wszystko, co mają teraz w swoich silosach z tamtego roku, żeby mieć miejsce na nowe zboże z tegorocznych żniw, zobaczymy, jak to będzie. Ale generalnie rzecz biorąc, największym w tej chwili problemem jawi się kwestia mechanizacji tego rosyjskiego rolnictwa i brak dostępu do części i serwisu sprzętu, który ściągnięto z zachodu dla podniesienia produktywności, a nie wiem, jak sobie w tej chwili radzi to jest chyba Rosstielmasz, ich duży zakład produkujący nawet kombajny, a kombajny to jest naprawdę skomplikowane urządzenie, które no też na pewno korzystały z komponentów zachodnich. Nawet swego czasu w Polsce oglądałem, pamiętam, filmy z branży rolniczej, jak pokazywali, że ten sprzęt wcale jest nie głupi, a o tyle bardziej przyjazny dla użytkownika, że nie mogą go tak jak John Deere'a wyłączyć zdalnie w najnowszych wariantach, gdzie się płaci często za maintenance, tak, elektroniki, i jednak tego sprzętu jest za mało. Hasło o tym, że być może wspomożenie maszynowe z Białorusi wcale nie jest takie głupie, bo już takie coś było w żniwach roku ubiegłego. Więc to rolnictwo też jest ciekawe do tego, żeby się mu ciągle przyglądać i patrzeć, Ja czy mam nie do was będzie pytanie gotowania, odnośnie rolnictwa. czy nie będzie gotowania zupy na szyszkach, trawie i rzemieniu. Wiecie co, ja mam pytanie, bo kiedyś jakiś czas temu oglądałem dokument o zasiewie rok do roku, że teraz ziarno jest tak modyfikowane, że trzeba kupować jakieś ziarno, bo te, które się zebrało, nie można zasadzić.
No Przynajmniej tak gdzieś w Stanach i tak dalej. Jak to wygląda w Rosji? Bo jeżeli oni są Podobnie. odcięci też od tego, a są odcięci? Nie wiecie? Bo to Nie, wtedy nie, w to następnych znaczy latach częściowo by tak, były częściowo plony nie. strasznie słabe, nie? Częściowo nie, natomiast te firmy, które wiesz, dostarczają, one moim zdaniem będą dostarczać. Natomiast tam mogą się pojawić Mhm. inne problemy, jak to w Rosji, że zakontraktujesz jakieś ziarno, ktoś ci go dostarczy powiedzmy w odpowiedniej konkurencyjnej cenie Mhm. i to nie będzie to ziarno, Aha, które... czyli to będzie takie bezpłciowe ziarno Tak, na tak. przykład? A, Tak, okej. wiesz, no oni mają teraz właśnie tego typu problemy, bo sprowadzają czy tą elektronikę. Sporo jest takiej z drugiego obiegu. No i Mhm. mają właśnie i z mikrochipami problem, i z elektroniką. Czyli wiesz, przez te firmy różnego rodzaju pośredniczące coś kupują, potem się okazuje, że to nie jest tej jakości, którą zamawiali. Tego jest coraz więcej, tego typu Mhm. problemy. Czyli takie oszustwa, tak można powiedzieć, No i to okej, są jak na dużą kupujesz na skalę. lewo, to możesz się spodziewać, że ktoś ci wajchę, nie? Zrobi. Tak, no wiesz, bo oni na przykład będą kupowali gdzieś na przykład ziarno na lewo, znaczy no nawet nie na lewo, być może te osoby, te firmy, które będą kupowały, będą myślały, że to jest w porządku wszystko, natomiast gdzieś w tej drodze logistycznej to któryś z tych klocków, wiesz, zostanie wymieniony, tak, i kupią powiedzmy ziarno, z którego nic nie wyrośnie, nie? Albo Tutaj zwrócono mi uwagę, że się ziarna nie sadzi, tylko sieje. Tak, sieje, sieje tak. się, przepraszam. Mhm, proszę. Słuchajcie, Dobra, ja ze swojego doświadczenia w rolnictwie pamiętam, że Rosjanie lubili pewne rzeczy kopiować w taki sposób, żeby to, co jest amerykańskie, mogło działać też u nich. I jak mieliśmy w gospodarstwie zarąbistą rzecz, jaką był siewnik bezorkowy amerykańskiej firmy Great Plains i talerze do cięcia gruntu, w końcu trafiał je szlagi, trzeba było załatwić odpowiednie. Ściągnięcie tego ze Stanów było niepodobieństwem. Dorabianie w Polsce było bardzo kłopotliwe. Podejrzanie identyczne dało się ściągać, kurde, z Białorusi albo z Rosji. Co prawda, jakby to powiedzieć, one były bardziej gniotca, wymieniałeś częściej, ale działały idealnie. I tym tropem idąc, jeżeli takich maszyn, nie najnowocześniejszych jak teraz, wiadomo, to było trochę czasu temu, będą stosować, to da się, to co jest mechaniczne, da się w Rosji dosztukować i zrobić, natomiast nie poradzą sobie ewidentnie z elektroniką tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, ja proponuję kapitanie jakąś małą kawkę, bo mamy pytanie do pana Zen. Więc słuchaj, jest do ciebie. Mhm. Czy jest sens rozwoju infrastruktury kolejowej i drogowej w Rosji, skoro transport morski bije na łeb na szyję lądowy w każdym względzie, plus Rosja może grać tą kartą wobec Chin? Nie do końca rozumiem to pytanie. W jaki sposób swoją infrastrukturą kolejową i drogową Rosja może grać tą kartą przetargową? Jeżeli pan Chris mógłby rozwinąć Ja myślę, troszeczkę jeśli pytanie. pozwolisz, No, transport morski bije na łeb na szyję cenowo-lądowy. Ilościowo Tak, od no tego, to- co może. To tak. jest oczywiste. tak. To czy jest sens rozwoju rosyjskiej infrastruktury kolejowej i drogowej? Ja uważam, że jest, bo przy tej rozpiętości kraju No tak. pewne rzeczy Komunikacja muszą być wewnętrzna nawet. szybciej dotrą koleją niż opływając dookoła wszystko drogą morską, tak? Dlatego Poza też tym, Rosjanie Mhm. stawiali na śródlądowe drogi wodne. Ilość kanałów sensownych i bezsensownych, ale jednak wielka. A jeszcze temat kolei i to właściwie piłeczka do twojego ogródka, Maciek, no bo Rosja armię to na kolei trzyma, nie? Więc ewentualne Przede wszystkim. jakiekolwiek konflikty gdziekolwiek na całym terenie przygranicznym Rosji Przebazowanie wojsk. trzeba będzie to przewozić koleją, więc Tak. taki rozwój infrastruktury pod tym względem chociażby ma jak najwięcej sensu, bo statkami w wiele miejsc się po prostu nie dotrze, a jednak koleją tak. To mam nadzieję, że Gdyby nie rozwój kolei transsyberyjskiej, Imperium Rosyjskie by się tak mocno na Azję nie było w stanie rozrastać. sam fakt, że nierozwinięte jest na tyle,
powoduje Blokuje. wielkie problemy w transporcie wzajemnych dóbr. W tym momencie próbują doinwestować BAM i Transsyberię, żeby zwiększyć przesył ze 150 milionów ton do Do 180 milionów ton. milionów ton. Tak, i to są potężne inwestycje, żeby zwiększyć o dosyć nieduży procent, można że powiedzieć, ale jest to konieczne. Jest to konieczne, bo pomimo gdzieś tam transportów morskich, transport kolejowy jest również ważny. Było takie powiedzenie, że imperium stoi na armii i na kolei rosyjskie, więc myślę, że cały czas aktualne. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o armię, to coraz Już mi mniej. chyba nie będzie dane przejechać się tą koleją transsyberyjską, No bo i mnie już- raczej tam nie No wpuszczą. nie, ciebie to ten. Ja myślę, że żadnego z nas już nie wpuszczą do Rosji. Ale wiesz, muszę poszukać mojego starego laptopa, na którym kiedyś miałem taki piękny film od kolegów rosyjskich przysłany, jak to jest rybałka na tieplachodzie, czyli na parowcu, który pływał sobie tam gdzieś w rejonie Irkucka po wielkiej rzece. W ramach rybałki było strzelanie i to, co u Rosjan normalne, i jedzenie, i strzelanie, i to, co normalne. Nie zdążyłem Dobra. wtedy pojechać, bo się rozchorowałem. Ale już teraz pewnie nigdy mi to nie będzie dane. Słuchajcie, jest ciekawe pytanie, bo chyba znamy odpowiedź trochę. Czy w Moskwie i w Sankt Petersburgu są sklepy z żółtą firanką? Będą, czy będą? A, czy będą, tak? Nie. A, czy będą? Panowie, ja nie wiem o co chodzi. Jakbyście mi wyjaśnili, co to za sklepy z A, żółtą bo ty firanką. jesteś młody. No właśnie. Właśnie. Nie wiesz, co to są sklepy za żółtą? Nie mam pojęcia. A pamiętasz takie rzeczy jak Pewex, tak? Czy jakieś inne? Nazwę Pewex tak, pamiętam, ale wiesz, gdy Pewexy były, to ja jeszcze w pieluchy robiłem, nie? Więc... Okej. Słuchaj, no były takie sklepy dla powiedzmy partyjnych i to zarówno w Rosji, jak i w krajach tych U Ruskich była satelickich. Bierioska. Bierioska, tak. U nas się to nazywało właśnie ze względu na te firanki, które były, właśnie sklepy za żółtą firanką. No i tam mogłeś kupić takie towary różnego rodzaju dla Z uprzywilejowanych. drugiego obszaru płatniczego. Tak. Mhm. No i w przypadku Rosji takie sklepy właśnie się pojawiają, gdzie można kupić już właśnie w Moskwie i w Petersburgu rzeczy właśnie za dewizy. No i pewnie to będzie za jakiś czas coraz więcej tych sklepów. Wszystko na to wskazuje. No dobrze, słuchajcie. Do jakiej ceny Amerykanie mogą zejść z WTI, żeby się dalej opłacało? No to chyba do ciebie Ale pytanie. komu ma się opłacać? Właśnie, bo komu ma się i co ma się opłacać? Bo Chyba Amerykanom, nie? to znaczy, Amerykanie to by chcieli, żeby ta ropa taniała, na pewno. No i tu też są różne, bo jeżeli pytamy o Amerykanów, no to jedni będą chcieli, żeby taniała, a drudzy tak nie do końca specjalnie. Jeżeli patrzymy na ten obóz władzy i demokratów, no to oni są zainteresowani, żeby ropa jak najbardziej taniała. I tu na pewno, natomiast do jakiej wartości to WTI może zejść, żeby im się opłacało im się wydobycie ich, bo tak jak mówię, są sprzeczne cele, tak, no bo część tych firm wydobywczych w Stanach, szczególnie tych łupkowych, no to chciałaby, żeby ta ropa była i po 100, tak. Natomiast jeżeli chodzi o obecną administrację, to tam nie ma chemii w stosunku do lobby tego naftowego, a więc raczej się za bardzo nie lubią. Tutaj bardziej republikanie wspierają jednak i jednak te firmy naftowe. Natomiast do jakiej wartości WTI zleci? No ja obstawiam, że no trudno stwierdzić na tym obecnym spadku, tak, no to może być, myślę, że poniżej 60 to powinno się pojawić, tak, ale czy się pojawi, kiedy? No wszystko zależy od tego, co się będzie działo też z tymi bankami, bo jeżeli będziemy mieli na przykład jakieś głośne bankructwo, czy no, głównie tutaj bym się bardziej spodziewał problemów w Europie,
jednak niż w Stanach. No zobaczymy, tak jak to będzie wyglądać. Też trzeba patrzeć na Chiny, bo jeżeli się okaże, że te Chiny cały czas będą tam złe wiadomości stamtąd płynąć, no to WTI będzie się obniżać. No bo tak naprawdę cała podwyżka w tym roku i zwiększenie zapotrzebowanie, to pamiętajcie, że 50% mają podobno konsumować Chiny i wszyscy żyją tą wiadomością. A jak to z wiadomościami? Może okazać się niedługo, że to będzie nieaktualne. No jeżeli to będzie nieaktualne, no to wtedy to zleci jeszcze bardziej. A pozdrawiamy profesora Daniela Boćkowskiego. A, Daniel który jest z nami. okazał się. Tutaj jest Daniel i jeszcze Dionizy dołączył. O, Cześć, witam, Dionizy. Czekajcie, bo tu światło mam kijowe, bo ja na telefonie siedzę. Ja. Na telefonie okej. siedzisz, to zejdź z Cześć. telefonu. No właśnie, I to tak go wyglądało, włącz. jakby siedział rzeczywiście. Kamerka z rąsi. Tylko żeby nie było, że tam ci ten wibrator wtedy pracował. No właśnie, Żeby no, miał to będzie przyjemność. tutaj dodatkowe ten. Nie no, myślę, że dobrze. O, jest dobrze światło, okej. Mhm. A my pozdrawiamy Daniela w pociągu. Oby A. nie było dużych opóźnień. No Daniel mówił, że się dołączy, ale w końcu jest w mówił, że ma pociągu. ten pociąg. Okej. No. Tam mi było pisał. pytanie o kombajny, ale to Maciek już odpowiedziałeś, widzę, że Było Mówisz o pytanie o pytaniu- kombajny, do pan- dobrze. Tak, no efektywność rosyjskiego rolnictwa zapewne spadnie. Piotr Herndon tam troszeczkę chyba nie zauważył, że jednak ruszyliśmy to rolnictwo, więc ta efektywność spadnie. Czy będą kombajny stały w polu? Te zachodnie mogą, ale jak też powiedziałem o rosyjskich, które są wolne od tego problemu elektroniki nadmiernej i tu się może okazać, że ta rosyjska firma wytwórcza, Rostielmash bodajże, będzie się potężnie rozwijać, ale z zachowaniem zasad mechanika, hydraulika i niewiele elektroniki. Dobra, No. słuchajcie, mamy takie pytanie, a może się rozruszamy jeszcze bardziej. Czy wielkie gazety, jeżeli można bardziej, czy wielkie gazety ekonomiczne się mylą? ja Jak mam wy tu sądzicie? Ja mam tu takie kilka rzeczy do powiedzenia. Ostatnio w przeciągu chyba miesiąca, jako że często publikując coś, powołuję się na jakieś źródła, wschodnie bądź zachodnie. Bloomberg, kurczę, tak się myli, że to jest niemożliwe. Mówiłem, zawsze to powtarzałem. Nie? Tak, no to jest niesamowite. A najlepsze jest to, że Bloomberga cytują później nasze gazety ekonomiczne, a później to wszystko znowu leci i cytują nam te artykuły, gdzie już 6 razy było po drodze wyjaśnione, że kurczę, tam coś się nie zgadza. I ja się zastanawiam, kogo zatrudniają w tym Bloombergu. Ale wiesz co, ja mam takie dwie ulubione gazety, tak, Politico i Bloomberg i zawsze można liczyć na jakiś fuck up z ich strony, tak, i to często tak napiszą tak, coś dzisiaj, nawet coś sensownego i fajnego, mówisz, o, w końcu coś ten, nie? Mijają 2 dni i jest tak o 180, coś przeciwnego zupełnie. Ja to dokładnie miałem na ten odnośnie sam temat. I tam tych transportów do Rosji, że zatrzymane, bo USA przyjechało, pogroziło palcem. Po weekendzie, że to nie o to chodziło, tylko jakaś aktualizacja czegoś. No i to już był któryś raz z rzędu, że no patrzę, no Bloomberg, wcześniej też Bloomberg, no dwie sprzeczne w ogóle tezy, nie? No. A ta wiesz, Znaczy, odnośnie na tej przestrzeni Turcji- ostatniego roku. Mhm. Tak Tak tej się Turcji- zmieniło podejście, że szkoda gadać. Znaczy nie, ja to już dłużej obserwuję, wiesz, ja to Bloomberga kiedyś, jak szukałem właśnie jakiejś wiadomości, no bo w różnych miejscach się szuka, no to zawsze miałem, że jak na Bloombergu coś jest napisane, to trzeba uważać i wtedy przeciwną tą opcję na Ale tej ty giełdzie. wiesz, że ty wywracasz cały światopogląd biznesu. Gościu stworzył taką firmę, która jest warta miliardy No na jeszcze tym, że trzeba subskrypcję płacić, wiesz. To, tak, stworzył z tego na garbie Associated France Press, innych agencji, Reutersa, stworzył coś, co jest dla nich konkurencją i jeszcze dodatkowy biznes do tego wszystkiego stworzył. Pozwoliło mu to zostać nawet burmistrzem Nowego Jorku, dobrze mówię? Facet stworzył taką firmę i on bardzo dobrze umie liczyć. I ty teraz mówisz, że To jest- jego agencja się tak często myli?
Nie, no ja myślę, że dobrze liczy i firma dobrze zarabia, tak, patrząc na ten. Natomiast myślę, że dużo jest takiego clickbaitu jednak, wiesz, no niestety takie trochę też czasy są. A tam było śmiesznie odnośnie tej Turcji, bo faktycznie oni nam pisali o tym, że tam jest problem z systemem tym informatycznym i Rosjanie to kupili w którymś momencie i myśleli, poszli do tych Turków, myśleli, że to nie, że ta blokada teraz tych towarów to nie jest dlatego, że Amerykanie, tylko że mają faktycznie ten problem, bo wyczytali to w Bloombergu. I poszło to w gazetach u nich w Rosji, że to nie jest prawda, że tam Rosjanie, że Amerykanie zablokowali te sankcje, tylko to jest jakiś problem tymczasowy z tym systemem informatycznym. No i potem się okazało, że musieli to prostować tam bodajże 2 dni temu. Więc, no, jak to widzisz, polegać na gazetach to można źle wyjść na tym. Myślę, że bardzo ostro też, jeżeli chodzi o takie biznesowe finansowanie. Trochę my głośniej tutaj jakoś. Musisz głośniej, wiesz? A, dobra, może mikrofon wezmę. Słychać mnie lepiej coś? Tak. Tak, ale jeszcze Dobra. głośniej. Mówię, Krzyczeć że trzeba. jeżeli chodzi o to finansowanie, to my ostro żyliśmy w propagandzie, w przeświadczeniu takim, że jak będziemy żyli w kraju demokratycznym, to że prasa będzie wolna i wszyscy będą nam podawać sprawdzone informacje, a tak przecież nie jest. Jeżeli żyjemy w wolnym świecie, to tym bardziej ta prasa jest sterowana zewnętrznie i tym bardziej na tą prasę mają wpływ ludzie, którzy po prostu mają duży biznes w tym, żeby tą informację nam sprzedawać. Tak. No tak. Słuchajcie, następne pytanie odnośnie obligacji wojennych. No i tu się pojawiło bodajże dzisiaj albo wczoraj. Chyba wczoraj. Wczoraj wyprostowanie tej informacji, że nie będzie tych patriotycznych. O! Tak. Nie będzie, wiesz, dzisiaj albo wczoraj w Komersancie czytałem, że to jest fake news i że nie będzie. Aha, to będzie w takim razie. Ale w innej formie. Dobrowolnie kupisz, zamieniając swoje depozyty na te obligacje. Ale jednocześnie pojawiły się 3 nowe typy obligacji faktycznie państwowych. Tam już nie pamiętam, czy to 7-latki, czy no jakieś tam następne, czyli jak gdyby zostały puszczone, wiesz, następne serie, tak, obligacji, tak, już teraz tam, wiesz, na marzec i kwiecień. No. A myślicie, teraz już abstrahując od tego, czy oni mówią, że to fake news lub nie fake news, czy w pewnym momencie dojdziemy do tego, że rzeczywiście się mogą pojawić tak jak w ZSRR? No wiesz co, no taka ta instrukcja poszła, wiesz, w listopadzie, żeby przygotować się, no i została rozesłana. Czy wiesz, czy się rząd kiedyś zdecyduje? No wiesz, no trudno mi stwierdzić, no to jest Rosja, tutaj, no to wszystko jest możliwe. A może te zaprzeczenie poszło, bo za dużo się zamieszania i szumu zrobiło wokół tego, nie? Wiesz co, czasami jest tak, że oni puszczają tak jak wszędzie, wiesz, jakiś próbny balon i może wiesz, na przykład wypuścili, że tu puszczamy, a potem dementujemy, że to jest fake news i patrzymy jak na to ludzie reagują, tak? A więc wiesz, no może też tak być, tak, że wiesz, coś puściliśmy, żeby sprawdzić, a potem to odkręcamy i za jakiś czas dopiero wprowadzamy, nie? Że to jednak nie fake news. A jak długo mamy dzisiaj zamiar to jeszcze nasz pokój trzymać tutaj? Ty co, spać chcesz iść? No już będziemy kończyć myślę, Nie, że bo jeszcze tak 20... patrzę, no 2 godziny najczęściej robimy, no, więc tak, bądźmy. Bo tymczasem Wiesz, no na razie jest ponad 600 osób, 620. Tak, a Dionizy nam odleciał. No odleciał z prędkością światła już tutaj ktoś napisał. No chyba, że za brak biletu. No dobrze, nie będziemy się z kolegi śmiać. Nikt się nie śmieje. Nikt się nie śmieje. Ja jeszcze chciałem zobaczyć, ile mamy tutaj na tym Twitterze. Tutaj też było przypomnienie, że pamiętajcie, że tu można lajkować, tak? Jak komuś się podoba, co mówimy i ten sposób dyskusji, może trochę lekki, ale też pora Ale jest odpowiednia. odświeżyłem właśnie teraz to, co jest na Twitterze i mamy 1 komentarz, 3 retweety, 39 serduszek i 10,6 tysiąca wyświetleń. Aha. No 10,7. No 10,7. to już 7, niech ci będzie. O tak, teraz. Bo to wyświetlenia się tak liczą. Okej, ale wiesz co, widzę, że na YouTubie cały czas mamy więcej tych
użytkowników. A więc Przypominamy, że wracajmy my do tutaj tego. właśnie pewne eksperymenty robimy, sprawdzamy i chcemy też ewentualnie jakiś feedback od was, moi drodzy, nasi drodzy widzowie, mieć, żeby Mhm. wiedzieć, czy takie coś dzisiaj zrobione aż w 3 mediach naraz robi. W jakich 3? Jakich 3? Aplikacja, na której jesteśmy, to jest raz. A ona To tylko dla nas. YouTube'a, No do Twittera. Tak jakbyś dorzucił jeszcze po jednym komputerze, nie? Że dla każdego od nas w domu, to w 6. Ty, lepiej cisza, bo zrobią z nas stację nadawczą, poważną telewizję czy coś. Dobra, sprzętu. słuchajcie, mamy jakieś pytanie. O, Dionizy znowu nas odwiedził. Słuchajcie, mamy Komputer. komputer, Tak. teraz profesjonalny, już też śmiali się Cało z świat się telefonu. śmiał, już- sprzęt. Śmiali się. No gdzież z informatyka się będą śmiać. No. No właśnie, no, to jeszcze tam od bezpieczeństwa, tak? Tak, Słuchajcie, dokładnie. jaka jest obecnie kondycja rosyjskiego przemysłu wydobywczego niewęglowodorowego? Oj, to ja nie wiem, ja to wiem o tym węglowodorowym głównie, a trochę też wiem na temat tego No, ale to- innego, to pewnie ty, czyli Maćku, będziesz coś wiedział. Niewęglowodorowy, czyli mówimy o wydobyciu ród, Metali, metali, chyba tak. mówimy o wydobyciu różnego rodzaju soli, nie wiem, potasowych i tak dalej, oraz o wydobyciu węgla jako takiego. Węgiel nadal jest wydobywany, bo w Chinach zamknięto przecież w ostatnich miesiącach największą kopalnię odkrywkową świata. Indie to węglową, biorą dużo. więc i Indie, i Chiny biorą. Jeśli chodzi o sole, które są bazą do produkcji różnego rodzaju nawozów i tak dalej, jak najbardziej to jest ciągle robione, bo nie ma embarga na kupowanie nawozów mineralnych z Rosji, ani z Białorusi w tym zakresie. To też, jeżeli chodzi o górnictwo z kolei ród metalu, tu jest gorzej, bo wprowadzone cła w tym momencie ograniczają podaż całkiem mocno, w związku z czym mogą być w tej chwili tendencje i próby do ograniczania produkcji w tych branżach, za wyjątkiem oczywiście wydobycia metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, bo na tym polu patrują Rosjanie oczywiście sposobu ratowania swojego budżetu. No jeszcze złoto jest, nie? No złoto. Mówię, metale szlachetne, złoto, srebro, okej, dobra. platyna. I sprawdzałem, słuchajcie, ostatnio złoto i wygląda na to, że tak, styczeń, luty Rosjanie sprzedali na rynku wewnętrznym 50 milionów ton. Niemożliwe. Co? 50 ton. Tak, Ty, dużo 50 sprzedawał. ton, Jezus, 50 z tymi ton. milionami. Ale zareagowaliśmy 50 ton. prawidłowo. Dobrze, No, dobrze. od razu wszyscy. Przeszło i Słuchamy potem cię, znowu- słuchamy tego, co mówisz. Byłoby mylisz miliardy z Bardzo milionami. Tak. To u mnie się miliardy rubli w dobrym przeliczniku ostatnio Tak. pojawiły. Tak, słuchajcie, 50 ton, co oznacza, że oni mają produkcję powiedzmy 400, a teraz się mówi, że będą mieli problemy, no to by oznaczało, że wszystko, co na rynek nawet wewnętrzny, wszystko to, co produkują, im schodzi i jeszcze muszą ściągać z tych rezerw, bo tam pamiętacie, mówiłem ostatnio, że się zmniejszyło. A więc no nie wydaje się, że jakąkolwiek nadwyżkę będą mieli, czyli wszystko jak gdyby idzie na pniu. Podejrzewam, że w przypadku kamieni szlachetnych jest podobnie. No, I kto wszystko tylko jakby może sprzedają. woli ładować się w tego typu bezpieczne przystanie przy inflacji, jaka tam jest i kłopotach, jakie mogą być, tak? Tudzież Tak, łatwiej się tak. z tym ucieknie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby oni, czy ci bogatsi Rosjanie, zamiast iść właśnie w euro, czyli wypłacają te dywizy walutowe i zamieniają to na złoto, żeby potem nie zamieniać z powrotem na euro i nie tracić. No słuchajcie, kobiety nas oglądają i słuchają, więc musicie na drugi raz jakoś bardziej się tutaj przygotować, tak? I ubrać. Ale żeby było jasne, Dionizy zakłócił nam tutaj wyraźną dotychczasową przewagę łysych kopułek. Ja nie wiem, czy pani Ani to się dalej tak będzie podobać. No nie wiem. Ja myślę, że Dobra. podobają się te rzeczy, o których mówimy, tak, a nie. Więc tam, to nasze wnętrze też. To. No, To te Pawła miliony. Nie, Tak, no, tutaj kolega Adam już Bors mnie zwy- pyta, ten- czy w związku z tym, że czeka go wesele w lipcu, to może liczyć na promocję obrączek. Na twoim miejscu kupowałbym jak najszybciej. A, to właśnie takie nieoczywiste wzrosty mamy, czyli na przykład na pszenicy i na złocie. Znaczy na złocie to może bardziej oczywisty, no bo mamy ucieczkę z tych bardziej ryzykownych aktywów na mniej.
No i oczywiście największym wygranym jest jak zwykle dolar, tak? Bo jak ludzie nie wiedzą, co biorą tego dolara i po tym piątkowym zawirowaniu, kiedy nie wiedzieli co i jak, no to jeszcze ten dolar był niefajny, a już dzisiaj jest fajny, tak? Więc wszyscy idą w dolara, ale również złoto zyskuje i nie oczywiście pszenica, tak? Więc wyhamowały te spadki, które no, trwały już od dłuższego czasu, zobaczymy na jak długo. Więc takie A nieoczywiste. tu mamy powiązane ze sobą dwa pytania. Marek Wiśniewski, czy Rosja wiązuje się aktualnie z kontraktów eksportowych Czekaj, broni, ja zaraz. Już czy widzę. zawiesza dostawy? Oraz drugie pytanie jest do mnie, czy w związku z pomocą Ukrainie przemysłu obronnego zaprzyjaźnionego kraju, nikt nie wie, o kogo chodzi, cokolwiek związanego z produkcją takich rzeczy jak system Wilcha, czyli rakiety o zasięgu do 300 km, których my na tą chwilę sami takowych nie mieliśmy, czy coś z tego mamy, wiemy i tak dalej. Więc patrząc od początku, kontrakty eksportowe na samoloty, jedynie wchodzi nowy dla Iranu, wszystkie inne dotychczasowe zostały wstrzymane, samoloty skierowano do pułków bojowych wojenno-kosmicznych sił. Jeśli chodzi o czołgi, to samo. Indie w tym momencie praktycznie już, skoro nie przychodził sprzęt zamówiony, a byli największym kontraktorem rosyjskiego uzbrojenia, wygasiły chyba te wszystkie zamówienia, dogadują się tam pewnie jakimiś rekompensatami, może w naturze, w postaci ropy, w barterze, obojętnie, ale jak najbardziej tak. Z rzeczy eksportowanych to chyba tylko i wyłącznie jeszcze okręty, jeżeli robili dla kogoś, a mogli, zarówno podwodne klasy warszawianka lub jakieś korwety 31, 150, 160, chyba te właśnie, no to mogliby takie rzeczy podokańczać. Natomiast mają jak Nie najbardziej zapominaj o kłopot, lotniskowcu, który mają mogą, dokańczać. ale to jest ich. Tak, tak. Ciągle ich, wiecznie wychodzący z doku po to, żeby do niego wrócić, bo się znowu zapalił. Albo on, Bo albo trzeba papierem ściernym rdze zedrzeć. tak. Więc to byśmy zostawili, ale kontrakty eksportowe na tą chwilę zasadniczo przestały funkcjonować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Rosjanie realizowali, ale to był bardziej transfer technologii z Indiami. To, co było przy okazji pocisków BrahMos i parę innych rzeczy z tym związanych na rzecz lotnictwa indyjskiego, ale no chyba z tym sobie jeszcze radzą, bo to były bardziej rzeczy już miękkie. Natomiast twarde kontrakty praktycznie przestały być realizowane, za wyjątkiem tego nowego dla Iranu. A co do tej wiedzy o tym, czy czegoś się nowego nauczymy, powiem tak. Nie powinniśmy o tym wiedzieć, ale mam nadzieję, że czas pokaże. Wiemy na pewno, że ruszyła produkcja kolejnego rodzaju amunicji dla armii ukraińskiej w oparciu o współpracę technologiczno-produkcyjną z zaprzyjaźnionym krajem. Nie wiemy jakim, ale jakby tak się zastanowić, to moglibyśmy nim być. To tyle. To tyle, okej. Dobra, mam pytanie. O, to jest do mnie pytanie. Sobie znalazłem. Czy wzrosła produkcja spirytusu w Rosji? I mam poważnie odpowiedzieć. A więc jeżeli chodzi o wzrost produkcji spirytusu w 2022, to wzrosła. Tam mamy dwa typy spirytusów, znaczy kilka, znaczy więcej, tak? Ale jeżeli mówimy o tej legalnej produkcji i tutaj mamy wzrost mniej więcej około 15% i mamy produkcję tak zwanego spirytusu medycznego, który często jest używany do nielegalnego alkoholu i tam mamy wzrost o 100%. I mamy ustawę, która była procedowana w styczniu. Jest kilka jak gdyby ustaw. Pierwsza, żeby ograniczyć tą produkcję medycznego i dodatkowe koncesje. Nic z tego nie wyszło, koniec końców, a więc cały czas mamy obrót tym tak zwanym etanolem, bo tam Rosjanie chcieli, żeby tą nazwę zastrzec, zmniejszyć, dodatkowe opłaty wprowadzić. No na razie jak gdyby to umarło troszeczkę. No i druga rzecz, która się pojawiła, czyli możliwość sprzedaży przez internet. Tak, to o tym też pisałem. Ale No ja i bym tu był jedną rzecz powiedział, wiesz?
że No. pytanie jest trochę źle postawione. Bo czy wzrosła produkcja spirytusu oznacza de facto legalnego tylko i wyłącznie. Gdyby było pytanie, czy okej. wzrosła produkcja przeliczeniowa czystego alkoholu w Rosji, to co jest Ale poza nie. oficjalnym, by było jeszcze większe. Ja dobrze odpowiedziałem, bo spirytus, słuchaj, mamy też ten medyczny, Tak. tak, i mamy ten spożywczy. Tak. I I tu jeszcze to jest wzrosło. produkowany inny, lewy. No jeszcze to jest Ale inny, tak? też wzrosł, czyli Ale też wzrosło, też wzrosło. wszystko Ale wzrosło. No może Ogólnie- inaczej, ja bym widział, że spirytus to ograniczamy do tego, co jest oficjalne, tak? A samogon jest samogon, niekoniecznie musi być spirytusem, od razu jest produkowany w mocy takich, nie wiem, 50-60, a nie 96 V. I dlatego przeliczeniowo bym traktował, że to, co powstaje poza oficjalnym obiegiem, samogon, słabszy niż spirytus i w tym momencie go tutaj nie ma, nie widać. No nie widać, znaczy tam wzrosło ogólnie spożycie alkoholu w Rosji w 2022. Przepraszam, przeczytałem Co? jeden z komentarzy. Zaraz go razem przeczytamy, zobaczymy. Ogólnie każdy alkohol gdzieś tam wzrósł. Najbardziej wzrosły z tych legalnych rzeczy, to kiedyś pisałem, wina likierowe i to głównie rosyjskie. I największe wzrosty, jeżeli chodzi o dobranoc, Maćku, Przepraszam. największe wzrosty mamy, jeżeli chodzi o kobiety. Jeżeli mówimy o legalnym. I to jest też taka. picia. Tak, wzrosty picia, zakupów, spożycia. Tu branża ta mniej więcej, ta branża legalna, bo w przypadku nielegalnej, wiesz, no to jest trudno stwierdzić, tam podejrzewam, że jednak mężczyźni cały czas wiodą prym, bo tam są mocniejsze alkohole. Natomiast w przypadku kobiet, no to mamy wzrost tych win likierowanych, czyli takie podróbki, sherry, porto, czyli takie wina, które mają powiedzmy więcej niż te 14-15%, albo w okolicach i one są mocno słodzone. A więc tu mamy największe. Tam są wzrosty rzędu 400 ponad procent. I tutaj się głównie mówi o kobietach, tak, które zaczynają coraz To więcej jest pić. całkiem słuszny wzrost, nie? 400% w ciągu roku. I Może biorąc to pod dużo uwagę, świadczyć o kondycji tych kobiet. Kondycji psychicznej. Że tak pytanie, powiem. co zapijają. Co zapijają. No tutaj też należy się liczyć, że te osoby, które się zapijają na śmierć, co stanowi też problem, no będzie to rosło. Tak, tam mamy. Ja gdzieś 10 czytałem statystykę, Cassidy. że więcej niż ofiar, nie? Wojny jest chyba tych, co zapili się, tak? Pół miliona rocznie? Nie, 500 000 rocznie to jak gdyby wszyscy, co To jest- umierają ze względu na alkohol. Ja podawałem Aha, takie dane. okej, I to no są właśnie. dane, było takie badanie dosyć szerokie z 2000 bodajże 12 roku, takie medyczne, tak? Potem były jakieś tam następne, bardzo często następne badania często się odwoływały do tego pierwotnego i oni faktycznie sprawdzali jakie były przyczyny, z czego te na przykład choroby krążenia wynikają. To takie bardzo, bardzo dokładne badanie. No i wynikło im, że ponad 500 000 zgonów jest spowodowanych alkoholem, tak? A takiego zapijania się, że wiesz, że przywożą gościa i on powiedzmy się zawija, bo ma przekroczoną dawkę, to jest 50 000. To też jest 10% z tego. niesamowita ta Nie, to- liczba, nie? Czyli wiesz, to jest taki, że nie wiem, tam zgłaszają albo zbierają takiego człowieka i sprawdzają, ile on ma, wiesz, we krwi i to jest, czyli to oznacza, że wiesz, że wpisana przyczyna jest zapicie na śmierć, tak? Czyli zbyt duża ilość alkoholu i to jest 50 000 tak rocznie. Dla mnie to jest szokujące, no ale może ja tam mało wiem, mało widziałem. No tutaj już Cassidiemu odpowiedział kolega Adam Bors, że to metanol jest trujący, natomiast etanol może zatruć organizm w nadmiarze, tak, ale niekoniecznie od razu wyłącza człowiekowi wizję. Jak To metanol. przy metanolu trzeba szybko pić. Tak. No w przypadku, ja kiedyś taki, tak jak mówiłem, obiecuję, kiedyś znajdę na to czas, zrobię specjalny materiał na ten temat, bo w przypadku narkotyków no też jest problem. Tam jest dosyć ciekawa sytuacja w więzieniach, bo okazuje się, że 25% osób skazanych w Rosji, to też są szokujące dane, jest skazane za narkotyki.
Ale za posiadanie czy handel? W sensie... Wszystko jedno. Aha, okej. Bo wiesz, oni, bo to nie jest tak, że tam wiesz, masz możliwość legalnego posiadania, tylko bardzo często cokolwiek znajdą, no to łatwo podbijają statystyki. No i te osoby najczęściej nie ma, wiesz, nie ma jakiegoś warunkowego, no dostają od razu karę więzienia. Tak I na wygląda. Ktoś, no front jak front. Ktoś musi Wiesz co, z tym pracować, frontem szyć tak te ciuchy. nie do końca, bo tam Prigorzyn się co prawda ostatnio odgrażał, że ci narkomani właśnie mają być niebrani i tam w takim wywiadzie mówił, że oni są, ale powiedział ciekawą rzecz, że oni są w ostatniej kolejności brani. Bo wiesz, bo jak handlują dragami, cały batalion szczęśliwy, to może nikt na front nie biegnie. Tylko siedzą i tam gotują sobie na zapleczu. Słuchajcie, ze mną się skontaktował jeden z moich patronów i przekazał mi garść ciekawych rzeczy, z których będę klecił pewną opowieść, ale jedną rzecz z pewnego odcinka frontu wam wrzucę. Wyobraźcie sobie, że grupa specjalna, 6 plus dowódca, przeniknęli przez linię frontu. Mieli coś sprawdzić, rozpoznać. Wyobraźcie sobie sytuację, zbliżają się do miejsca, gdzie jakaś tam, powiedzmy, kompania ruskiej piechoty działa. Mówią, żadnych ubezpieczeń, niczego, co i jak. Wpadli obezwładnić sztab. Stwierdzili, że jadą po prostu wjazd typowo jak rodeo, nie? A tamci do nich, a cześć, jesteście, to dobrze. Ale jak to dobrze? A co chcecie? My nie jesteśmy wszyscy w porządku, my nie chcemy walczyć. A co potrzebujecie? Tak, dali im wszystko, amunicję, broń. Siedzieli tam 3 albo 4 dni, 7 ludzi pilnując ponad 60 chłopa. Zorganizowali, żeby im przyjechał, jak odpowiednia sytuacja się ustabilizowała na froncie, żeby przyjechali, żeby zabrali cały ten staw, broń, wszystko. Wszystkich tych ludzi ewakuowali, zajęło to kilka dni. I pytają tych Rosjan, ale o co kam? Przecież my wiemy, że tutaj nikt nie chce walczyć i po co my to mamy się męczyć, co? A tak to pójdziemy do was, przynajmniej będzie ciepłe jedzenie. Mi ręce opadły z wrażenia i to opowiadał bardzo, bardzo normalny człowiek, że taka sytuacja była. Oczywiście czekając na wyzwolenie przez Ukraińców intensywnie się nawilżali, tak? Czym się dało, więc byli odpowiednio mentalnie przygotowani na wszystko. Ale przeżyli tą wojnę już. Co się niewielu udaje jak na razie. Słuchajcie, tu jest pytanie odnośnie Polski. Ja nie wiem, jak jest w Polsce. Wiem, że w Polsce to nie są jakieś duże te choroby, wartości. skutki alkoholu. Nie, jeżeli chodzi o ilość więźniów, którzy są skazani, tak, a więc przepraszam cię, ja nie wiem. Też nie Musiałbym to sprawdzić, tak, wiem, że to nie jest jak gdyby wielki problem, tak, jeżeli chodzi o Polskę, ale dokładnie ile jest. To jest temat dla socjologów. To nie wiem. Dobra, słuchajcie, tak, powoli będziemy zbliżać się do końca. Jeszcze zobaczę, co tutaj mamy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ostatnie 2 pytania i będziemy kończyć, bo minęły już 2 godziny. Co prawda nadal mamy, teraz jeszcze wzrasta ilość widzów, 640 na YouTubie i ile mamy tutaj na Twitterze. Twitter się nie cieszy taką popularnością, 36 osób na Twitterze, więc widzę, że lubicie YouTube. To jest główna forma. A to ciekawe, bo nam się wydawało, że mamy dużo tych followersów na tym Twitterze. Widzisz, Mateusz, musisz coś zrobić, zobacz, na Twitterze ja jest udostępniłem. 36. Te 36 to są ci ludzie, o co ci chodzi? To wy nie daliście A właśnie, Nie wiem, o co ja chodzi. dałem. Widzę serduszek 46, a 11,5 tysiąca widzę tych wyświetleń. Bo to Wyświetleń, jest to wyświetleń, że mało. się komuś pojawiło na ekranie, Tak, nie, że ogląda. Tak, to nie, że Jak ogląda. scrollował, zobaczył. Ogląda jest i 36, tak? No. Yy, Jest informacja, że Twitter tnie. no właśnie, tak właśnie mi się wydawało, że to nie będzie jakoś idealnie, bo tutaj jakby tak było, to by wcześniej wszyscy nadawali na tym Twitterze, nie? Więc być No ale może to jest faktycznie- zrobione, nie? No test jest zrobiony i tak będziemy puszczać, a co? No A tak. jakby ktoś chciał, to może zawsze na YouTube'a się przyłączyć. Tu jest też pytanie do nas. O. Wasze prognozy gospodarcze dla Rosji mają się w opozycji do tych na Zachodzie. Zależy których.
Czy sprawdzacie te Bloomberga. estymacje i źródła w zachodnich mediach odnośnie gospodarki rosyjskiej? To już było wspominane, Chris, że nie zawsze ten Bloomberg okazuje się być właściwym źródłem, bo na dzień dobry ma przekłamane na wejściu i na wyjściu wychodzą jeszcze bardziej. Powiem tak, jeżeli chodzi o ropę, ja bardzo dużo cały czas polegam też na zachodnich źródłach, tu głównie na Placie i na Argusie, no bo trudno, bo na czym miałbym tam się opierać, szczególnie jeżeli chodzi na przykład ceny czy produkcję, skoro oni to liczą, tak, to są, tylko że jeżeli chodzi o informacje takie, które właśnie trafiają potem do Bloomberga czy do Reutersa, no to nie zawsze z tych branżowych Ale jest grup jedna trafiają. ciekawa informacja. Najpierw jeszcze Oskar Łukasiewicz, sorry, masz rację, jest ČVK, ciasna wojenna kampania, nie WCK. Natomiast pytanie, raczej informacja, że Turcja wyraża zgodę na przejście amerykańskich okrętów wojennych przez Bosfor z powodu incydentu z MQ-9 Reaper i Su-27. I to jest bardzo Ciekawe. ważna informacja, bo pojawienie się jakiegokolwiek okrętu, który jest w stanie zagrozić okrętom rosyjskiej floty, Rosyjskie. które nie należą ani do najbardziej nowoczesnych na Morzu Czarnym, nigdy nie należały zbytnio, ani też nie są w tej chwili po zęby uzbrojone, bo mnóstwo uzbrojenia wykorzystały rakietowego. Ich systemy nie są aż takie, żeby mogły czy to obezwładnić systemy okrętu amerykańskiego, czy to zagłuszyć albo działać pomimo oddziaływania systemów amerykańskich. Może to zmienić w tym momencie układ sił na Morzu Czarnym na tyle, by Ukraińcy mogli się pokusić o jakąś spektakularną akcję, wiedząc, że flota rosyjska nie będzie operowała na akwenach, załóżmy, pomiędzy Odessą a Krymem. Ale ty myślisz, no mów, Mateusz. Ja chciałem odnośnie tego poprzedniego pytania, odnośnie tej opozycji i naszych przewidywań. Ja polecam sobie wejść w portal Business Alert i przeczytać mój artykuł z listopada albo października. To jakaś prywata. Ale słuchaj, odnośnie price capu na ropę. Bo to był taki czas, że jeszcze to nie wchodziło, wszyscy mówili, nie będzie działało i tak dalej. Jest na piśmie, można sobie przeczytać i porównać, co się wydarzyło, nie? Więc tak odnośnie tego, co my często mówimy, po 4 miesiącach można sobie to zweryfikować, bo to wszystko jest w sieci. Po prostu. A słuchajcie, no tak samo jak to wielokrotnie mówiliśmy, tak, moje gdyby też wpisy, tak, z listopada, października, września są, może sprawdzić, w piątek też będę mówił na temat pierwszej piątki, czyli tego, co przewidywałem, jeżeli chodzi o 2023 i sobie skonfrontujemy, tak, czy się myliłem, czy też nie. Natomiast pytanie do Maćka mam. Maciek, myślisz, że Turcja wyraziła zgodę, czy nie dostała takiej w ogóle możliwości? Uważam, że jest to prawdopodobne, że mogła wyrazić zgodę. Nie spodziewam się, żeby Amerykanie wykonali jakiekolwiek tam, działania odwetowe czy ofensywne, ale sama obecność spowoduje zmianę układu sił i zmianę sposobu funkcjonowania rosyjskiej floty. No ja czytałem w rosyjskiej prasie, że mocna jest nagonka na to, że został ten Reaper zestrzelony po to, bo Rosjanie uważają Morze Czarne za swój akwen i żeby Amerykanie się wycofali z tego akwenu. No i tak podejrzewałem, że raczej Amerykanie też to w ten sposób odbiorą, że raczej że Rosjanie chcą im fakosa pokazać, a to się okaże pewnie, że to sami Rosjanie dostaną pięścią w twarz od Amerykanów, że jednak wody międzynarodowe to wody międzynarodowe i na tym polu Amerykanie mogą sobie latać samolotami, dronami i Rosjanom nic do tego. I pewnie ten okręt nie będzie tylko tym okrętem, który wyłowi ten wrak tego Reapera, ale będzie też okrętem wsparcia. Zdecydowanie. Przyjmijmy, że taki okręt z systemem Aegis, który będzie w stanie być pływającym centrum emisji bańki antydostępowej, dla co niektórych bardzo sympatyczna nazwa, ale rzeczywiście będzie w stanie kontrolować potężny wycinek przestrzeni powietrznej wokół siebie i będzie w stanie w razie problemu zapewnić co? Bezpieczny przelot każdego drona amerykańskiego na wodach międzynarodowych i strefie powietrznej międzynarodowej, bez konieczności wysyłania z nim samolotów eskorty. A z drugiej Panowie, strony... a to nie jest tak, że to będzie coś jak wrzucić 2 pitbulle do małej klatki?
Bo jednak no, gdzieś to, To nie jest aż tak mała Tworzy kałuża, się za- bez przesady. no okej, ale sytuacja się tam zagęszcza troszeczkę, nie? Już na Nie, jednym co jakiś scenie. czas wchodziły amerykańskie okręty na Mhm. Morze Czarne i palpitacji dostawali Rosjanie, no a teraz Aha. mają większy problem, bo się wyprztykali z kalibrów, które miałyby być, oraz jachontów, które miałyby być używane w razie czego do walki w takiej sytuacji, więc nie podchodząc też- w zasięg kompleksów Bał i Bazalt obrony wybrzeża. Ja nie byłem w Luksemburgu, podoba mi się ten pomysł. Ale to właśnie wiedziałem. Też jeszcze nie byłem. Pozdrawiamy pana Znaczy, ja Pawła. nie wiem, z czym to jest związane, ale słuchajcie, no to słuchaj, Paul, to oficjalnie mamy dużo świadków, ponad 600 osób, tak? Smoczek, No, ale- lotniskowiec na Morze Czarne nie będzie szedł, spokojnie. To pójdą niszczyciele lub fregaty. Ale Rosjanie i tak nic na tym Morzu Czarnym nie widzą. Zauważcie, przecież po strąceniu pancernika Moskwy Rosjanie nie mają dalekiego radaru na Morzu Czarnym. Oni są ślepi po prostu. Ale mają samoloty rozpoznania morskiego, czy to zarówno te A-50, które ogólnie mieli tam wykrywania walki radioelektronicznej dowodzenia, ale też mnóstwo maszyn Su-24 w wersji rozpoznania No tak, morskiego. no ale Amerykanie postawią tą bańkę i te samoloty będą dalej ślepe, nic nie będą widzieć. Więc to nie jest starcie Pitbulla Zależy- z nie, Pitbullem, wszystko tylko zależy od- raczej kota z Pitbullem. Zależy od poziomu eskalacji. Najpierw będą je tylko widzieć i jak to się mówi, ping będzie zrobiony i będą wiedzieli, No. że są omiata ich wiązka radaru. Będą chcieli zrobić coś więcej, to Aegis może zwiększać moc emitowaną w taki sposób, że co niektóre, jak to się mówi, urządzenia elektroniczne mogą Powycina przechodzić po w prostu. fazę smażenia, tak? No właśnie tak. Tak samo, co byś mikrofalówkę na komórkę otworzył po prostu. No, słuchajcie, pan profesor się odnalazł tutaj na YouTubie, tak? Jest z nami. Tak, już Pozdrawiamy, był, panie witamy. Danielu. Mam nadzieję, że następnym razem za tydzień uda się, będziemy mówić o Chinach, bo będzie o czym i serdecznie wszystkich zapraszamy. A na dzisiaj myślę, że będziemy kończyć, bo już 2 godziny, 630 na Daniel, jeszcze YouTubie, jedną rzecz 40 napisał. osób. Że Tak? To Rosjanie nie widziałem. powiedzieli, że zaczynają próby wydobywania szczątków drona. No tak, Zobaczymy, tak. jak to będzie, ale... Tak, dzisiaj Chyba też już to kajakiem czytałem. popłynęli tam. Chyba kajakiem i siecią będą łowić. Ja dzisiaj o 12 nagrywałem dla War Newsa to, co było Mhm. wtedy wiadome i możliwe do powiedzenia o tym Reaperze o 12. Emisja była o 20. Wtedy jeszcze o tym, że Rosjanie wysyłają jakiś dodatkowy sprzęt, żeby odławiać. Tego hasła nie było i nie było też informacji o tym, że Amerykanie wchodzą na Morze Czarne. A to jednak są istotne zmiany. Tyle, parę godzin jednego dnia. Okej. Kończymy? Ano. Kończymy. Dziękujemy Kończymy. wszystkim. Słyszymy się, myślę, że w tym lub jeszcze powiększonym składzie za tydzień. Następny live i panel dyskusyjny. Środa lub czwartek. Spodziewajcie się tutaj informacji na Twitterze, na YouTubie, na kanałach zarówno pana Zen, Maćka, jak i na Kremlinka Show. A na dzisiaj chciałbym wszystkim podziękować, że tak dużo osób było. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać kanał tutaj i również subskrybować zarówno Maćka kanał, jak i również media społecznościowe Mateusza. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. za pamięć, Dzięki. za spędzony z nami czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć, trzymajcie się. Cześć. Ja zawsze nie wiem, czy to. A już się wszyscy wyrzuciliście. No okej. Ja jestem. Jesteś. A już Maciek. Maciek to dzisiaj jakiś był zmęczony jednak. Tak.